Kiedyś dawno na komputerze grałem w taką gierkę. To chyba Blizzard Entertainment wydało. I tam się biegało jakimś wojownikiem, czy tam czarodziejem. I co? I się do takiego kościoła wchodziło? I tam na drugim piętrze, w tym podziemie, w tych kościele, to siedział taki czerwony gość. Strasznie mi się ta gra podobała. Strasznie, tam takie były szkielety, a potem potworki, tak i się tłukło i było fajnie, bo się sprzęt zbierało i dużo było tego sprzętu i super. Wyobraźcie sobie, że tę gierkę ktoś postanowił zrobić na planszy, a właściwie to na kartach, bo to karcianka jest taka, tylko że rozbuchana okropnie i pokażę wam dzisiaj, jak się w to gra i z czym się to je. Zapraszam na pokazową i taką tutorialową gierkę w Hellbringer. Serwus, witajcie na kanale Czyja Teraz Tura. Ja jestem Majzownik i dzisiaj pokażę wam Hellbringera. Tak się złożyło, że dorwałem Hellbringera takiego trochę prototypowego, bo zawierającego już wszystkie dodatki, łącznie z tymi, co to ich jeszcze nie ma. Właściwie to z jednym tym, co tego jeszcze nie ma. I co? I mam okazję wam pokazać, nauczyć was, jak się gra w tę bardzo przyjemną karciankę, która jest niby od 1 do 4 osób, ale mi się na stole ledwo mieści w setupie dla jednej osoby. Ale mimo, że jest taka wielgachna i stołożerna, to naprawdę sprawia dużo frajdy i nie jest wbrew pozorom aż tak skomplikowana. Mimo tego, że za chwilę zobaczycie tutaj całą masę kart rozłożonych już wszędzie dookoła. Przejdziemy do gry. Aha, takie małe słowo wstępu. Jakby mi się za bardzo podobało czy coś, to muszę się przyznać, że jestem trochę biznesowo związany już w tym momencie z wydawcą, ale no jakby na samo to, jak gra wygląda i jak się w nią gra, nie ma to wpływu. Przynajmniej nie powinno być. No znaczy ja obiecuję wam, że nie ma. No naprawdę, to gra jest taka, jaka jest. Dobra, lecimy i gramy. Jak już wspomniałem, to jest karcianka. Nawet mam w ręce już jakieś karty. I co? I w tej karciance się gra. Na środku tutaj leży wielgachna mata dla jednego gracza. I każdy gracz powinien mieć tyle miejsca zarezerwowane dla siebie, żeby walczyć na tej planszy głównej z przeciwnikami. Przeciwnicy będą tutaj wyłazić z kart i oni sobie tutaj będą się pojawiać w tym rzędzie albo w tym rzędzie, a my, korzystając z naszej postaci i sprzętów, jakie ta postać będzie miała do dyspozycji, będziemy starać się pokonać tych wrogów wszystkich. Jakieś skille będziemy mieli, inne takie rzeczy. Przyjaciół nawet będziemy sobie zagrywać. Mnóstwo tutaj będziemy rzeczy przeróżnych wykładać. I co? I będziemy walczyć z tamtymi wrogami. Będziemy liczyć, ile kostek dostajemy z jakiej rzeczy i będziemy tymi kostkami turlać, rzucając je tutaj na tackę i będziemy czytać, jakie mamy wyniki. I jak nasze wyniki będą wystarczająco duże, to będziemy zabijać potwora, albo 2 potwory, albo 7. I potem te potwory zabite będą lądować u nas jako doświadczenie i tu są nasze statystyki, które będziemy rozwijać. Jak nasze statystyki rozwiniemy, to będziemy sobie zwiększać, tak, naszą statystykę. Powiedzmy, że miałem jakieś takie statystyki. Dokładając sobie skilla, dostałem plus 1 oczko, to będę zmazywał to oczko z paczki swojej i tutaj będę wpisywał 1 więcej, żeby być lepszym, bo się będę rozwijał. Jak już sobie powalczymy z potworami, to potem potwory nas będą biły i zgadnijcie, co zrobią. One wezmą jakieś kostki, może nawet różnokolorowe i też sobie nimi zaturlają i będą biły w nas. I albo zginiemy, albo nie zginiemy. A jak nie zginiemy, to gramy dalej. I przechodzimy sobie. Następny krok robimy w naszej wyprawie po podziemiach, dociągając karty
do naszej ręki, tutaj będzie leżeć nasza ręka, będziemy uzupełniać rękę, dociągając stąd karty, a tutaj w tej wielkiej, wielgachnej talii, której mam przygotowane tyle, tak grubo mam ją przygotowaną, ale to jeszcze nie wszystko, tam jeszcze 1/3 tych kart została w pudełku, bo tam jest zróżnicowanie. I tu będziemy znajdować nowe sprzęty, nowe umiejętności, których będziemy mogli się nauczyć, będziemy tam mogli spotkać wrogów kolejnych i wtedy oni będą wyłazić znowu i z nowymi trzeba się będzie bić. Albo znajdziemy schody i będziemy schodzić piętro niżej. I jak będziemy schodzić piętro niżej, to będziemy sobie po tej mapce wędrować i wybierać, na które piętro chcemy zejść, bo wbrew pozorom te, które są wyżej, to ułożone na stole, to one są głębiej w podziemiach tego cmentarzyska, na którym zaczynamy, bo tutaj jest lokacja. Będą nam się zmieniać te lokacje. Będzie nam coraz trudniej. Po jakimś czasie nawet spotkamy elitarnego wroga, a już tu leży przygotowany. Nie, to nie jest elitarny. Elitarnego wroga będziemy losować. A na samym końcu będziemy walczyć z wielkim bossem. Oczywiście, jeżeli dotrzemy. I jak pokonamy wielkiego bossa, to wtedy może nam się nawet otworzyć tajemny portal, który nas zaprowadzi na łosiowy level. I na łosiowym levelu będzie można zdobyć jeszcze dodatkowe nagrody, które będą z nami przechodzić do następnej rozgrywki. Bo ta gra może być kampanijna. I wtedy się przechodzi wszystko po kolei i trzeba grać zawsze tymi samymi postaciami, a postaci do wyboru jest chyba z 8 już w tym momencie, z tym najnowszym dodatkiem. Także dużo się tu dzieje. Leży jakiś sklepik przygotowany, bo czasami znajdziemy town portal i się teleportujemy do miasta i w tym mieście będziemy mogli robić zakupy. Będziemy kupować, bo też będziemy znajdować złoto od potworów, będziemy losować z worka, ile nam lutu wyrzuciły, i znajdziemy pieniądze. A potem w tym mieście, w sklepiku będziemy mogli sprzedawać swój sprzęt, żeby kupić sobie jeszcze fajniejszy sprzęt. I nawet tam są chyba przedmioty z zestawów. Takie. I jak nazbieramy zestaw, to w ogóle będziemy mieli takie rzeczy. To tyle? Tyle. Tak z grubsza wygląda ta gra. Jak wygląda dokładnie i co dokładnie się robi i kiedy się robi, to powiem wam w trakcie. Bo inaczej będziemy tu siedzieli 2 godziny i byście słuchali, jak ja wam czytam po kolei instrukcje, a ja wiem, że wy potraficie czytać i sobie poradzicie sami. Więc przechodzimy do gry. Ciach. Ja przygotowałem tutaj tę talię. Ona jest odpowiednio skonstruowana. Instrukcja nam mówi, ile ma być kart jakiego rodzaju w tej talii, która się nazywa talią ogólną. I to jest taka talia lochów tak naprawdę. Tak? Ona symbolizuje, czy tam reprezentuje naszą przygodę w tych lochach. Wybrałem sobie postać. Już. Wcześniej jej nie będę losować. Słuchajcie, ja będę grał dzisiaj nekromant. Halo? Okazuje się, że nekromanta nie chce grać ze mną. Ja dzisiaj będę grał nekromantą. Nekromanta wygląda w ten sposób. Jest łysy jak Harkonnen i łażą za nim zombiaki, trupiaki. No dlatego, że jest nekromantą i on ich powskrzeszał. I teraz tak. Nekromanta, słuchajcie, jest z tego super nowoczesnego dodatku z przyszłości, co to jeszcze go nie ma. Więc sugeruję to, że gramy z tym dodatkiem. Gramy ze wszystkimi dodatkami dzisiaj. Ze wszystkimi, jakie wyszły, żeby było wesoło i dłużej i ciekawiej. Uprzedzam, że część komponentów może nie być finalna. Tych, które są z dodatku, zwłaszcza. Ja już teraz widzę, że kosteczki, które są czarne, troszeczkę się różnią od czerwonych i zielonych i pewnie grafika i może nawet część zasad jeszcze nie jest super finalna, ale okej, no na rozgrywkę większego wpływu to nie będzie miało, mam nadzieję. Słuchajcie, nasz nekromanta ma narysowane na sobie statystyki, jakimi dysponuje na starcie i on ląduje na naszej planszy, tutaj na środku. I tutaj siedzi nasz nekromanta, tu ma dookoła sloty na broń, na tarczę, na zbroję swoją i jeszcze na jakiś amulecik.
Wszystko to ma takie dodatkowe miejsce, żeby tam wsunąć gema jakiegoś, żeby sobie ulepszyć, a czasami nawet więcej niż jednego, bo te przedmioty mogą się stać magiczne. A te wszystkie pola tutaj obok to są na zdolności, których może się nauczyć być może w przyszłości. Nie będziemy grali kampanii. Zagramy tak zwaną szybką grę. Szybka gra to jest po prostu zagraj sobie dowolny scenariusz i baw się dobrze. Bez czego? Bez komitowania się, tak? Jak to się mówi po polsku? Nie musząc grać wszystkiego. Dobra. Nasz nekromanta na starcie dostaje do wyboru 3 przedmioty i 3 skille. Skille są podzielone na poziom pierwszy, drugi, trzeci. Z trzeciego nie możemy korzystać w trakcie szybkiej gry. W trakcie kampanii musielibyśmy te skille odblokowywać w nagrody za przechodzenie misji. Przedmioty prawdopodobnie też. W szybkiej grze jest troszeczkę łatwiej niż normalnie, to znaczy łatwiej. Przez to, że wybieramy sobie konkretny scenariusz, no to tak trochę są inne zasady. Bo normalnie losujemy 4 karty z talii tej wspólnej przed skonstruowaniem tego deku. I to są 4 losowe jakieś tam rzeczy, z którymi zaczynamy w ręce. I jeden przedmiot możemy sobie dobrać z tych 3 naszych klasowych. W szybkiej grze możemy też dobrać sobie drugi przedmiot, czy tam drugą kartę, naszą klasową, pod warunkiem, że odrzucimy jakąś kartę z tych, które już wylosowaliśmy. Dobra, to zerknijmy szybko, co mamy do wyboru. Mamy do wyboru broń, kosę nekromanty, bo wiadomo, nekromanta, on bardzo chciałby być śmiercią, ale nie potrafi, ale kosę już ma. I kosa nekromanty daje mu przede wszystkim 10 pancerza. Nekromanta, nie wiem czy zwróciliście uwagę, jakiego kartę pokazywałem, to jest cienias. On ma tylko 20 punktów życia i 5 punktów tarczy. To jest mało. To jest mniej niż połowa tego, co mają pozostałe postaci. Także super, że kosa daje nam już zbroję, bo on potrafi parować tą kosą jakoś tam. No i co? I to jest efekt stały, tak? Pętelka w grze, zawsze ikonka pętelki klasycznie oznacza, że to jest przedmiot od Möbiusa i działa zawsze. I pod spodem ma jeszcze zdolność, jakiej będzie mógł używać dzięki tej kosie, płacąc 1 punkt energii. 1 punkt energii trzeba zapłacić. Energii mamy tyle na początku, ile mamy na karcie napisane, czyli mamy 2 błyskawice, to znaczy, że 2 punkty energii na naszą turę będziemy mieli. No, więc będziemy mogli raz tej kosy użyć i raz jeszcze czegoś jeszcze może. I co? No i tam jest napisane, iloma kostkami będziemy generalnie atakować. Tak, on będzie atakować, jeśli będzie miał tę kosę na wyposażeniu, to będzie atakować 1 czerwoną kostką i 2 kostkami czarnymi, pod warunkiem, że ma mniej niż 35 życia, bo on ma mało życia i on nie lubi mieć dużo życia, on chce mieć mało życia. Dobra, ja tę kosę biorę, to jest w ogóle broń, trzeba iść z bronią jakąś przecież do podziemi, nie? Oprócz tego dostaliśmy jeszcze do wyboru 2 przywołańców. Przywołańców można rozpoznać po tym, że mają ikonkę łapki psiej, bo to chyba psia, a nie kocia. Kocia jest taka bardziej zaokrąglona, nie? I co? No i to są szkieletor i duch, no tyle. On może ich przywoływać. Zwróćcie uwagę, że te karty, zresztą podobnie jak kosa, mają taką fioletową kropkę pod napisem, ile energii kosztuje zagranie tej karty, czy aktywacja tej karty. Fioletowa kropka oznacza tylko dla nekromanty, bo to są jego własne osobiste przedmioty, on je przyniósł ze sobą, czy tam karty, nie przedmioty, bo to przywołańce akurat. I nikt inny nie może tego używać. Co więcej, pod Banshee jest napisane w tym miejscu, tu też jest taka kropeczka, to znaczy, że jeżeli ten przedmiot jest używany przez nekromantę, to ignoruje limit przywołańców w grze, czy tam przyjaciół w grze. Limit jest 1 przyjaciel na grę, nie można mieć więcej. Jak się chce wziąć następnego, to trzeba odrzucić poprzedniego i tyle. Więcej niż 1 pączek nie może się pałętać nam pod nogami.
Chyba że jest się nekromantą i się przywołuje duchy. Okej. Ja wezmę sobie szkieleta. Bo szkielet też ma zdolność specjalną. On też jest od Mobiusa i ma napisane, że jak zginie, to wraca nekromancie na łapę. Nie idzie do odrzutów, tylko wraca na łapę, będę mógł go sobie jeszcze raz wyczarować i jeszcze raz. Mam nieskończoną ilość szkieletów dzięki temu. Dobra. Tylko jak mogę to zrobić? No bo... Aha, no już wam powiedziałem, jak mogę to zrobić, tak? Mogę sobie wziąć drugą swoją kartę, swoją własną, pod warunkiem, że coś odrzucę. Odrzucę tutaj, wylosował mi się też przyjaciel, Summoner, babka, która też niby przywołuje, ale ona tylko węże potrafi przywoływać i atakować na jednej czerwonej i 3 zielonymi tymi wężami. Zaraz wam opowiem o kostkach. Zielone są dużo słabsze niż czerwone. Ja jej nie chcę. Od razu ona, idzie do odrzutów, tutaj będę sobie trzymał odrzuty z tej talii. Jej już nie spotkamy. Prawdopodobnie. Chociaż, może. Póki co ją odrzuciliśmy. Mamy 5 kart dostępnych. Banshee nie biorę. Banshee odpada. Nie wybieram jej. Ona zaraz wróci do pudełka. I razem z tym skillem, którego nie wybrałem, skilla już odrzuciłem gdzieś. Nawet nie wiem gdzie, dokąd. Tam, poleciało do pudełka. Dobra. Skilla jeszcze sobie wybierzemy. Do wyboru mamy tak. Albo reanimacja. Albo kościana muszla. Jedno pozwala nam wrócić wyeliminowanego przyjaciela do ręki. Drugie pozwala nam dodać wszystkim naszym przyjaciołom plus 20 tarczy do początku następnej rundy. Obie mają gwiazdkę tutaj na tym banerku z lewej. To oznacza, że mogą być użyte w dowolnym momencie gry. Tak, znienacka. Niestety obie są tylko jednorazowe. Na dole mają napisane, że trzeba je nie wiem, odwrócić na drugą stronę. Że można ich użyć tylko raz na grę. Kościana muszelka jest levelu 2. Podejrzewam, że to znaczy, że jest mocniejsza. Wybieram kościaną muszelkę. Ląduje tutaj przede mną na specjalnym swoim miejscu. I jest gotowa. Dzięki temu, że gramy szybką grę, jeszcze możemy sobie wziąć, jeśli chcemy, jako bonusową kartę startowy eliksir. No to też jest karta, która ma zdolność ciągłą. Jeśli ją użyjesz, to ją zdiskarduj. To jest ikonka discard, taki przekreślony scroll. A pozwala nam zignorować ataki. W dowolnym momencie można sobie to wypić i ochronić siebie, przyjaciela swojego przed wszystkimi atakami na jedną turę. Ok, mamy te 6 kart. To są nasze startowe karty. Nie mam jeszcze nic zagrane, więc mogę przejść do wpisania swoich statystyk. Ja już nie będę patrzył od tej pory na tę kartę, ile mam tu na karcie napisane. Już mnie to nie interesuje. Czekajcie, nie mam tego expa przecież. Tylko sobie zapiszę. Mam 20 życia, 5 tarczy, 3 oczka. Mam trochę oczu. Oczka to statystyka tego, jak daleko widzę, czy jak bardzo jestem spostrzegawczy i czy widzę wrogów. Wrogowie mają też takie oczko i ono mówi, jak ciężko ich zobaczyć. No, dojdziemy do tego już za momencik. 2 akcje mam dostępne. 4 książki. 4 książki to znaczy, że mogę się 4 skilli nauczyć. I 6 kart to jest mój limit na ręce. Ok. Wiecie co? Myślę, że możemy zacząć grać. Że nie potrzebuję wam nic więcej w tym momencie opowiadać. Zaraz się dowiecie. A nie, dobra, to jeszcze trochę muszę. Jak szykowałem talię potworów, to kazali też dociągnąć pierwszą kartę lokacji i pierwsza karta lokacji mówi: jestem cmentarzem, witamy na cmentarzu. I co? Mieliśmy położyć 2 plus 2 na gracza, 4 słabych startowych potworków na wierzchu talii stworów. Dobra, ja to zrobiłem. A potem trzeba dociągnąć 3 potwory z wierzchu talii stworów, ale ja tego jeszcze nie zrobiłem, więc teraz to zrobimy. O. No i tyle. Dociągamy 3 potworasy z talii. Pierwszy potworas to wilczur z piekieł. Drugi potworas to misio.
I trzeci potworas to szczurzy humanoid. No to jest, wszyscy wiemy jak oni się nazywają, nie? To Skaven po prostu. O, i teraz możemy sobie popatrzeć, ile potworki, jakie potworki mają statystyki. Potworki mają życie, potworki mają tarczę, potworki mają oczko i niebieską błyskawicę, która generalnie sama z siebie nic nie robi, a pozostałe coś robią. Życie i tarcza, no to generalnie jest ilość ich życia i ilość pancerza, jakie mają. To się sumuje i trzeba zadać więcej obrażeń niż mają sumę życia i tarczy. Przy czym niektóre ataki potrafią pomijać tarczę albo ją jakoś tam redukować. Życie jest takie bardziej stałe. I jeszcze mają statystykę oczko, to jest to, jak trudno ich zobaczyć. I biorąc pod uwagę, że ja mam statystykę oczka 3, Misio ma statystykę oczka 3, ustawiam go w dolnej części planszy, bo go widzę. Jestem w stanie z nim walczyć. Misia też widzę, bo ma 2 oczka. Ale szczura nie widzę. On ma aż 5 tej statystyki. Ja go nie widzę, nie będę mógł go bić. On będzie mnie bić. Ale to dopiero w ich turze. Dobra. Mają też opis, w jaki sposób atakują. Taka ikonka takiej komety, która jest tutaj na niedźwiedziu. Czekajcie, pokażę wam większego misia. Misio ma ikonkę, chodź tu Misio, komety w górnym rzędzie napisów swoich. To jest jego zdolność specjalna i wszystkie zdolności specjalne potworów, które są akurat aktywne, działają na wszystkie potwory. A właściwie to na wszystkich przeciwników danego potwora, czyli na mnie. Jak on będzie mnie atakował, no to będę musiał odrzucać kartę. Nie dopuścimy do tego. Po prostu go zjemy. Okej. W ogóle fajna jest ta paczka. Naprawdę to jest nieźle zrobione, jak się nie gra w internecie, bo tutaj jest taki slot i te karty można sobie tak w pionie postawić. Zarówno te z dolnej części, jak i te z górnej części można sobie tak porozstawiać, no tylko wy ich nie będziecie widzieć. Ja je teraz widzę idealnie. Bardzo przyjemna rzecz, no ale no, czego się nie robi dla internetów, nie? Dobra. Widzimy chłopaków na dole, nie widzimy tego na górze. Oni nas widzą wszyscy, bo są przebiegli. I to ich jest ten dungeon. Loch. Ich loch. Ich zasady. Dobra, potwory wylosowane. Ja przygotowany. Lecimy. Pierwszą turę. Najpierw przyjrzymy się, cóż to za karty mamy dostępne. Potem jeszcze wam opowiem o osiołku, bo w grze tej krótkiej dostajemy do dyspozycji osiołka. No dobra, od razu wam opowiem o osiołku. Osiołek działa w ten sposób, że on targa 4 karty. I on jest sobie po prostu nosi, on symuluje takiego dodatkowego gracza jakby. W ten sposób. I my możemy się naszymi kartami z osiołkiem wymienić. Raz na turę możemy osiołkowi dać jakąś jedną naszą kartę i sobie zabrać jedną kartę od niego. Oprócz tego raz na turę możemy w dowolnym momencie, czyli nawet podczas tury przeciwnika, odrzucić jedną kartę od osiołka, wywalić ją do śmietnioka i dociągnąć w to miejsce jedną kartę z talii głównej. Tak, po prostu podmieniać, rotować tym sklepikiem szybciej. Szybciej dzięki temu też dokopywać się do głębszych części, do dalszych części gry, ale też mieć dostęp do większej ilości kart. Jedna karta u osiołka już mi się podoba, bo osiołek nosi szkieleta. On wprawdzie jest drogi, kosztuje aż 4, ale to jest szkielet przywołania, z którego będę mógł brać. Mam go na oku. Ale zanim osiołek, to zajmiemy się tymi moimi kartami. Znalazłem potkę mocy. To jeden z tych startowych przedmiotów, który wylosowałem. Daje mi 3 punkty energii. No, wybranej postaci. Ja będę siebie wybierał. 3 punkty energii do końca tury. Okej. To może się przydać kiedyś. Mamy zastrzyk odwagi. Zwróćcie uwagę, to jest skill, bo ma trąbkę. Mówiąc trąbkę, mam na myśli scroll, więc skilli nauczonych się używamy stąd. Znaczy uczymy się skilla, możemy za darmo skilla sobie zagrać do naszej książki i potem z niego korzystać, opłacając jego koszt, pod warunkiem, że zgadza się kolorek.
To jest skill czerwony, to on jest dla jakiegoś wojownika. Chyba. Dla innej klasy postaci na pewno niż ja. Nie mogę się go nauczyć, ale mogę z niego skorzystać. Mogę zapłacić te 3 punkty energii i po prostu użyć tego skilla i on pójdzie do śmietniora. Nie muszę się go uczyć. No dobra, co to robi? Dodaję oczka i bije 3 czerwonymi kośćmi. Następny atak więcej. Ok, nie stać mnie na coś za 3. Mamy ogniste strzały, no to są dla łuczniczki ewidentnie, dla niebieskiej klasy. Świetnie, to też jest skill, który pozwala jej strzelać płonącymi strzałami. No ale ja będę mógł tego raz użyć, ewentualnie może kiedyś, jak będę miał aż 4 punkty energii. No mamy naszą kosę nekromancką. Zagranie jej będzie kosztować 1. Albo możemy sobie zagrać szkieleta. Ale ja pokażę wam patent, bo ja już mam pomysł. Zrobimy tak. Jako pierwszą swoją akcję chcę zagrać przedmiot. Przedmioty w odróżnieniu do skilli, zresztą wszystkie karty w odróżnieniu do skilli działają w ten sposób, że najpierw trzeba zapłacić, żeby je sobie wrzucić do ekwipunku, albo żeby go użyć po prostu. No, przedmiot to trzeba najpierw wziąć w łapy. I płacimy za to ten 1 punkt energii, za to, że bierzemy go w łapy. I od razu możemy raz z niego paćnąć, walnąć, ale potem każde następne paćnięcie, walnięcie nim będzie nas kosztować 1 punkt energii. Ja zapłacę 1 punkt energii i wezmę go w ręce i zwróćcie uwagę, tutaj są ikonki. A, jeszcze go odłożę na chwilę. Tu jest czerwona ikonka, tu jest zielona ikonka. Ta przeźroczysta to jest zielona. To oznacza, że to jest broń dwuręczna, bo zawsze wkładając przedmioty do ręki trzeba zakryć odpowiednie ikonki na swojej karcie postaci. Broń dwuręczną kładziemy w ten sposób i wtedy nie możemy już nosić ani tarczy, ani broni. Gdybym kupował, brał do łapy tę macę, wielką pałę żelazną, to ona ma tylko jedną ikonkę, tylko czerwoną. I to w innym narożniku, bo ona ląduje w tym miejscu i tutaj przykrywa czerwoną ikonkę oznaczającą prawą rękę. Nie będę używał tej macy, mimo że wydaje się niezła, ale drożej się z niej bije. No i ma bonusy dla innych klas, dla 2 klas, ale innych niż ja. Ja zagrywam za 1 punkt energii. Ja wymyśliłem sobie taki sposób, że ja punkty energii swoje mam 2, ja sobie oznaczam je, biorę zielone kostki i po prostu oznaczam wydawanie tych punktów kosteczkami, bo to się łatwo może pomylić, tak? Za 1 punkt energii zagrałem kosę i od razu mogę z niej paćnąć. Ale zanim to zrobię, to natychmiast dostaję plus 10 pancerza. To sobie moje 10 pancerza dopiszę. O! Tak, wpisałem 10, a nie plus 10, nie? 5 miałem z bazy, czyli 15 pancerza. Dobra. No i teraz mogę od razu wykonać atak tą kosą. Atak kosą mówi: weź 1 czerwoną kostkę i plus 2 czarne, jeśli masz mniej niż 35 punktów życia. Czarne kostki są super. Czarne kostki to jest ten najnowszy dodatek, który aktualnie się game founduje. Tam chyba late patch jest. Ważnej rzeczy nie powiedziałem. Słuchajcie, na tym late pledge'u zostało ogłoszone w zeszłym tygodniu w ogłoszeniach, że gra będzie po polsku. Cała będzie po polsku i to nie tylko przetłumaczona także w internecie, tylko normalnie wydrukują to po polsku i będzie polscy wspieracze dostaną polską wersję, jeśli tylko będą chcieli. Czy to trafi do sklepów, to nie wiem. Może. No, w każdym razie jest okazja. I w sumie głównie z tej okazji to gramy dzisiaj. I co? Aha, miałem wam o kostkach opowiedzieć. Czerwone kostki. Czerwone kostki to są te takie najpopularniejsze, najczęściej spotykane kostki. One mają wyniki, słuchajcie. Na jednej ściance mają 0, na 2 ściankach mają 10. To są punkty obrażeń, które one zadają. A na pozostałych ściankach 3 mają 5. Piąteczki. I biją wtedy za 5 obrażeń. Zielone kostki, których nie pokażę wam na zbliżeniu, mają 2 ścianki puste, a na pozostałych ściankach mają 5 tylko. To są dużo słabsze ataki. Nimi się rzuca w większych ilościach zazwyczaj kości, no ale one tak kąsają mniej. One się nazywają kości kwasu, nie wiem dlaczego.
No ale tak sobie autor gry nazwał. To są kości obrażeń, a czarne kostki to są czarne, mroczne kostki, do których jest trudniejszy dostęp. No nekromanta ma do nich dostęp od razu swoją kosą i one są wypasione. One nie mają ani jednej pustej ścianki, mają ścianek z piątkami 3 i 2 ściany z dziesiątkami, ale jedną ściankę mają, słuchajcie, 15. I taką jedną kostką można 15 obrażeń zadać. Wypasione są. A ja tu dam 2 takimi i jedną czerwoną. I zabiję... misia muszę zabić, żeby mi kart nie kazał odrzucać, jak będzie jego tura. Zrobimy tak. Zrobimy tak. To mi się przekrzywiło, ale to nie szkodzi. Zatulamy na tacce naszymi kośćmi i zobaczymy, czy miś przeżyje. Biję tylko w misia. Dlaczego? Dlatego, że broń, której używam, ma taki pojedynczy mieczyk narysowany. Pamiętacie, jak macę pokazywałem? Moja kosa ma bardzo podobnie. Atak, tu gdzie jest opisany, iloma kostkami walisz, to ma taki jeden mieczek. Gdyby były takie skrzyżowane miecze, to by oznaczało, że biję we wszystkich wrogów, których widzę. No ale nie mogę. Dobra, zatulamy i zbijemy misia. Pam, pam, pam. Misio dostał ode mnie 5, 10, 20 obrażeń. Ma 15 obrażeń, 15 punktów życia, 0 punktów tarczy. Co znaczy, że go pokonałem. Gdybym rzucił mniej, załóżmy, że rzuciłbym 10. Gdybym wyturlał 10 na swoich kosteczkach, to bym nie przebił jego łącznej ilości punktów życia i pancerza i on by żył i byłby zdrowy cały czas. Trzeba jednym ciosem pokonać stwora. Gdybym miał dostęp do drugiego jakiegoś ataku i dorzuciłbym na przykład takie kostki, o i tutaj wypadło dodatkowe 15, no to wtedy mówiłbym, dobra, to jest pokonany. Możemy jednym atakiem zacząć atakować i jak nie dobijemy, to możemy kolejne ataki poświęcać na to, żeby wzmacniać ten pierwszy atak. Cały czas bić w tego jednego i wtedy kostki z tych różnych ataków się sumują. Jak nam się skończą ataki, to się nam skończą. I trudno, i nie pokonaliśmy wroga. On jest dalej w pełni żywy. Następny gracz, czy my w następnej turze, musimy od nowa go bić. To jest utrudniające. Znaczy, łatwiej jest grę obsługiwać, bo nie trzeba zaznaczać tych punktów życia na potworkach. Utrudniające jest o tyle, że on ciężej ich zabić. Na szczęście, kiedy potwory atakują w nas, działa to zupełnie tak samo. Czyli w tym momencie ja musiałbym dostać 35 obrażeń, bo mam tutaj 15, chyba łatę w to włożyłem. Mam 15 pancerza, 20 życia. 35 obrażeń naraz potwory muszą mi zadać i wtedy ja umieram. Jak mi zadają mniej, to nic mi się nie dzieje. Ja tu nie tracę tych punktów życia. Nigdy ich nie będę tracił, znaczy nie od ataków wroga. Mogę ich tylko zyskiwać i mieć coraz więcej poprzez rozwijanie swojej postaci. Dobra. Gadu, a misiek nie żyje. Misiek padł. Zabieramy miśka i tego miśka, jak już go pokonaliśmy, wkładamy sobie jako punkt doświadczenia w dowolną statystykę. Możemy dodać sobie 5 punktów życia, 10 punktów pancerza, 1 punkt dalekowzroczności, żeby łatwiej nam było znaleźć kolejnych przeciwników, punkt akcji lub dodatkowa wiedza, żeby móc więcej skilli nosić. Nauczyć się większej ilości skilli. Ja go wezmę jako punkt akcji. I automatycznie w tym momencie zmienia się moja ilość punktów akcji z 2 na 3. Więc ja sobie dobiorę kolejną zieloną kosteczkę. No bo dostałem właśnie punkt akcji. I teraz za 2 punkty akcji zagram sobie szkieleta. Szkielet powędruje na miejsce dla przyjaciela. Zapłaciłem za niego 2 kosteczki. I przyjrzymy się szkieletowi. Co szkielet potrafi? Szkielet potrafi mieć 25 punktów życia, 0 tarczy i 2 niebieskie błyskawice, które generalnie niewiele oznaczają. Czekaj, dam go wam większego. Dopóki coś nie powie, że one coś oznaczają. Więc dopóki się nie pojawi jakaś karta, która mówi, że za niebieskie gwiazdki zrób coś tam, to jest tak jakby siła tego przeciwnika, tak? To jest mój, nie przeciwnik, tylko to jest mój przyjaciel o sile 2, ale ignorujemy po prostu tę statystykę. Dobra, wiemy już, że on nawet jak zginie, to rzuci mi do ręki. Wiemy też, że może gryźć 3 czerwonymi kostkami i jego ataki są traktowane dokładnie tak jak moje ataki. Ma tę samą ilość oczek, co ja posiadam
i ma... I co? I mogę je łączyć. Jego ataki ze swoimi. Pod warunkiem, że mam taką samą ikonkę. Jednego miecza lub wielu mieczy, bo różnych tych takich trybów atakowania nie można ze sobą łączyć. Biję 3 kostkami. Słuchajcie, przyjaciele, oni są o tyle superaści, że jak już ich zatrudnimy, przypiszemy, bo to się nazywa przypiszemy do siebie. W koopie można przypisywać do kogoś innego w ogóle. Jak już ich przypiszemy do siebie, to oni w każdej naszej turze będą mogli sobie raz zaatakować i tyle. Po prostu. Nasz też od razu atakuje. Od razu atakuje i będzie gryzł pieska. Na swoich 3 czerwonych kościach. Siedzi tam pies. Może się kiedyś nauczę. Siedzi tam pies i obrywa. Oberwał za 20. Za 20 pies ma 10 życia, 5 pancerza. Pies umiera. Nie zdążył nam się odgryźć. I piesa też sobie wsadzimy jako jakiegoś jako jakiś upgrade i ja go wezmę jako dodatkowy punkt widzenia, żeby tego szczura w końcu zobaczyć. Ja mam... Urosną mi 3 oczka, znaczy oczka mi urosną z 3 do 4 dzięki temu. Szczur ma niestety 5. Poziom ukrywania się czy widoczności, dalej go nie widzę. Gdybym nagle teraz zaczął go widzieć, no to bym go od razu przesunął do tej dolnej części, ale i tak już nie mam punktów akcji, żeby móc cokolwiek z nim zrobić. Dobra. To jest, słuchajcie, koniec mojej tury. Nic już więcej nie mogę zrobić, nie mam punktów akcji, nie mam przyjaciół, których mógłbym aktywować, nie chcę wypijać tych potek, które kosztują 0, ich zagranie. No, nie śpieszy mi się. Na koniec mogę... A, jeszcze z tym, z osiołkiem nie handlowałem. To też jest dla nekromanty karta. Czekajcie. Osiołek ma wybuch krwi, który kosztuje 3 energii, żeby użyć tego czaru. O kurde, on rzuca 5 czarnymi kostkami i może stać się takim podwójnym atakiem, czyli bijącym we wszystkich, jeżeli mam mniej niż 35 punktów życia. Wiesz co, osioł? Podoba mi się to. Oddam ci ognistą strzałę za to. O. Masz. Trzymaj sobie ognistą strzałę. A ja mogę teraz jeszcze dowolną ilość kart wyrzucić z ręki. Zanim dociągnę. Ale chyba mi się nie śpieszy. Mam co kupować w następnych turach. Ach, tego szczura potrzebuję zabić. Dobra. W takim razie dobieram do limitu kart na ręce. 6 wynosi w tym momencie limit kart, więc dobieram 1 i 2. Dobrałem obronkę. To jest obrona. Ma ikonkę takiej tarczy odbijającej, to symbolizuje, że to będzie akcja obrony. Z drugiej strony ma pentagram, który mówi zagraj kiedykolwiek i można zignorować wszystkie ataki. Ale tylko ja, nie mój przyjaciel. Ja ignoruję wszystkie ataki. Dobra, to brzmi nieźle. I jeszcze jedna buteleczka z napojem. Buteleczka, która pozwala podglądać karty w dowolnej talii. Dowolnej talii. Czy to w talii przygód, czy to w talii eventów, czy to w talii wrogów. Pozwala podglądać. Nie podoba mi się. Podglądać i układać je chyba... Nie, w tej samej kolejności. No, to nędzne to jest. Talia eventów, słuchajcie. Tu leży talia eventów. Ja zapomniałem. Na początku każdej rundy, czy tam tury, gracz dociąga kartę z talii eventów. To jest dodatek. To jest dodatek, który się nazywa eventy i questy. Coś takiego. Tutaj są różne rzeczy. Zazwyczaj tu, znaczy generalnie to znajdujemy beczkę, tak? Pamiętacie, jak się chodziło po tym? Tam po dungeonie i się beczki rozwalały, czasami coś wypadło? No to zobaczmy, co nam wypadło z beczki na początku tej tury. No tak, to co zazwyczaj też w Diablo wypadało z beczek, czyli nic. Dobra, no taki psikus. Skończyłem swoją turę. Potwory robią tak. Zastanawiają się, ile łącznie mają kości i jakie mają zdolności i leją tymi kośćmi i tymi zdolnościami. Został nam jeden potwór na planszy, który ma zdolność, że jest odporny na zielone kostki, tam to jest zielony.
nie czarny. I oprócz tego bije 3 zielonymi kośćmi. To Infected Bite to znaczy, to jest jego nazwa po prostu tego ataku. Nic więcej nie oznacza. Niż to, że po prostu on nas gryzie. I to tak infekując. 3 zielonymi kostkami nas gryzie. Wiecie, ile można wyrzucić maksymalnie na 3 zielonych kościach? Ja wiem. 15. On wyrzucił 10. Nic tam nie zrobił. A, moment. Znaczy, to jakby nie ma znaczenia. Wyrzucił 15. Najpierw tudlamy jeszcze kosteczką pomarańczową i sprawdzamy, w kogo on chce bić. Bo może on wcale nie chce w nas bić. Tylko w naszego przyjaciela, w naszego szkieleta. Wytudlał? Tak, że najpierw bije w szkieleta. To jest pomarańczowa, kocha. I ona ma wyniki, że bije najpierw w przyjaciela, dopiero potem we mnie. Albo bije po prostu we mnie. Albo bije najpierw w przyjaciela, a potem we mnie, równocześnie. Albo nie trafia, ale ja muszę odrzucić 2 karty. On trafił w przyjaciela, a potem we mnie. Tak, chyba tak wyrzuciłem, nie ma to znaczenia. Mój przyjaciel ma 25 punktów życia, ta jego 10 też go nie zabija. Jesteśmy bezpieczni. Wkurzający jest, bo zaraz jak przyjdą nowe potwory, no to on będzie dokładał swoje kości do ich kości i wtedy to już może mieć znaczenie. Ale tak to nie ma. Koniec fazy przeciwników. Początek mojej tury. I teraz będziemy już szybciej grać, nie? Znaleźliśmy pustą beczkę. Pał. Mogę zagrywać karty. Dobra, ja sobie zagram kartę Bloodburst. I przypominam, to jest skill. Jest w mojego koloru. Dopuszczalne jest, żeby mi się go nauczył, więc ja go sobie wkładam do mojej księgi zaklęć, czy tam umiejętności. Znam tego skilla. Będę mógł go używać. Za energię. Dobra. Za staminę, nie? W Diablo się chyba stamina nazywało. No i co? Tego bym się też nauczył z chęcią. Tego zastrzyku odwagi, ale nie mogę. O! Wiecie, co mogę zrobić? Mogę wydać, bo przecież ja mam energii 3. 3 energii. Damy szkieletowi dodatkową kosteczkę. Niech sobie wie, czy był użyty, czy nie. Za 3 energii mogę po prostu użyć tego skilla. Ja go odpalę. Zapłacę 3 energii na niego i dostaję plus 3 oczka na chwilę, czyli mam 7 i plus 3 czerwone kości do mojego następnego ataku. Pał. Ciach i to idzie na odrzut. Tam była jeszcze jakaś dopisek, że alchemik coś tam. Ale pam. Nie ma alchemika w grze, więc moje 3 kostki są zużyte. Ale mam więcej oczu. I teraz tak. Mój szkielet korzysta z moich oczek. Ja mam 7 oczek. Widzę szkieleta w tym momencie. Ziup. Nie szkieleta, szczura. Szczurołaka widzę. A skoro go widzę, to będę go bił. I weźmiemy 3 czerwone kostki naszego szkieletora. I jego ataki są też tak jakby moimi atakami. Więc dostanie 3 dodatkowe kostki czerwone za zastrzyk odwagi. No słuchajcie, jak na 6 kostkach nie zabiję gościa, który ma tylko 5 punktów życia, to składam grę. Znaczy żartowałem, nie złożyłbym gry, ale wiedziałem, co mówię. Nie żyje. Nie żyje śmieciuch szczurek. I co my teraz zrobimy? Dodamy sobie 5 punktów życia na wszelki wypadek? Zaraz będą trudniejsze potwory. A może 10 pancerza? A może jeszcze 1 punkt akcji. Albo oczko. Punkt akcji sobie weźmiemy. Będę miał jeszcze 1. Co on mi da w tej rundzie? Nic kompletnie. Użyliśmy szkieleta. I wezmę sobie pancerza dychę. Wezmę sobie pancerza dychę, dodam. To oznacza, że z 15 rośnie mi pancerz do 25. O, teraz już mam 45 punktów łącznie wytrzymałości. To jest nieźle. Okej, skończyłem turę. Czy ja chcę coś odrzucić? Boję się, że wyciągnę tam kurde zaraz, że mi wróg wyjdzie i on od razu się pojawi. I mnie zbije. Znaczy nie to, żebym się bał, że mnie wróg zbije, ale tej karty i tak nie będę chciał nigdy. Czy ja chcę coś zabrać od... Tak, tego szkieleciego rycerza. Chociaż nie, niech on sobie leży w osiołku. Niech on sobie leży w osiołku. Dobra, nic nie chcę. Czyli dociągam 3 karty.
na koniec tury. Pierwsza karta dociągnięta, druga i trzecia. Znalazłem książkę. Nie przeczytałem wam pierwszej księgi. Zrobimy tak. Najpierw wam przeczytam pierwszą księgę, co ona mówiła, a potem wam pokażę, jak działa druga księga. Pierwsza księga, którą czytamy z księgi kampanii, mimo że nie gramy kampanii, ale gramy pierwszy scenariusz. Pierwsza księga to jest zawsze wprowadzenie do scenariusza i każdy scenariusz ma swoje własne. No i to jest tak. Rozmawiamy z Alekiem, karczmarzem. Podróżnik, powiadasz? Rzadko już takich tu widujemy. Mroczne czasy nastały. Zgaduję, że przybyłeś z powodu tej przeklętej wieży. A, to my do wieży idziemy. Prawdziwa tragedia, co się z nią stało. Dawniej mieszkało tam grono mądrych mnichów. Był to ich klasztor. Mój ojciec opowiadał mi historię o tym miejscu, że zbudowano je, by powstrzymać jakieś pradawne zło pod ziemią. Zapytałem kiedyś jednego z mnichów. Niewiele powiedział, tylko tyle, że pod wieżą ciągną się tunele i groty wykute nie ręką człowieka ani natury. Miejsce wielkiego zła i niebezpieczeństwa. Aż do czasów wielkiej czystki. Ludzie mawiają, że wieża strzegła bram piekła. Po tym, co ostatnio widzieliśmy, chyba mówili prawdę. Ale zawiedli. Jeśli cenisz swoje życie, trzymaj się z dala od tej wieży. Czeka tam tylko śmierć i potępienie. O, taki był wstęp. No to teraz musimy rozpatrzeć kartę tomu, bo ona ma, słuchajcie, wir narysowany. Jak jest wir narysowany, to w momencie, kiedy ta karta trafia do twojej ręki, od razu musisz zrobić to, co tam jest napisane. No jak już dociągniesz wszystkie karty. Ja dociągnąłem wszystkie, czytamy wir. I tam jest napisane, przeczytaj tom drugi aktualnego scenariusza i zastosuj jego efekty, a potem dociągnij sobie na rękę jedną kartę spod talii wspólnej. No i będziesz miał, to jest jako zastępstwo za tę kartę, żeby nie był stratny. Dobra, czyli tak o, ten tom już od razu mogę odrzucić i będę dalej was zabawiał czytanką. Tom drugi. O, teraz rozmawiamy, uwaga, z Kainem. Ciekawe, jak ma na imię. Kain. Poczekaj chwilę i posłuchaj. Nie ma tak napisane. Uważaj w tych stronach, nieznajomy. Kilka dni temu w deszczową i mglistą noc wracałem do wioski, gdy natknąłem się na zbezczeszczone ciała mnichów przy kościanej wieży. Spaleni żywcem, zmiażdżeni, rozerwani. Nawet utopieni. A, miałem wam pokazywać, że ja to czytam z kartki wydrukowanej wcześniej w studiu. Choć wokół była tylko deszczowa breja. Błyskawica rozdarła niebo, oświetlając makabryczny widok, a deszcz zmywał ich krew. Do dziś śni mi się to po nocach. Gdy stałem tam sparaliżowany, ujrzałem samotną, mroczną postać wchodzącą do wieży. Potem uderzyła mnie fala niebieskiej energii. Deszcz ustał na chwilę. Po czym wrócił z jeszcze większą siłą. Mówią, że wieża zamykała bramę do piekła. A jeśli teraz jest otwarta? Może Niklas wie lepiej. Biedak był tam, gdy to się stało. O, i to już nie jest taka zwykła czytanka, tu jest też efekcik. W nagrodę za to, że dotarliśmy do tomu drugiego, każdy gracz dobiera jedną kartę spod stosu potworów i dodaje ją zakrytą do swoich punktów doświadczenia. Pięknie. Czyli tak, przeszukamy stos potworów. Wezmę sobie z dna kartę. Hop, bierzemy ją z dna, żeby nie naruszać tej konstrukcji talii, nie? Zaraz nie będzie to miało znaczenia, ale w tym momencie ma. I możemy sobie się zlevelować. Punkt akcji brzmi kusząco. Będę mógł używać Bloodbursta i kosy. Nieźle. O. Zwróćcie uwagę. Tę kartę miałem jako doświadczenie, to był startowy przeciwnik, a teraz dociągnąłem z Natalii i tam już jest taki regularny, zwykły przeciwnik. Dają tyle samo pedeków. 1. To znaczy zwiększają daną statystykę o 1. Ok. 4 punkty energii. Staminy. 4. Siup. Dobra. Zaraz je odzyskamy. O, 4. kosteczkę też zaraz odzyskamy. I co? Co to jest? Czemu to jest do góry nogami? Bo się odwróciło. Za przeczytanie książki dociągamy też talię z dna przygód. Tam jakaś została, to nie ma znaczenia. I znaliśmy tarczę.
Wiecie, co jest fajnego w tej tarczy? Oprócz tego, że jest dwuręczna, że ma 2 sloty na klejnoty. Można tam podwójny enchantment w nią załadować. Super. No i oczywiście daje 40 pancerza, to też jest całkiem nieźle. I można zignorować wyniki na 5 kościach. No dobra. Nie moja tura teraz. Bo ja na koniec tury dobierałem karty i nie mogę tego robić. Na pewno zresztą tego nie zrobię. Okej. To teraz już naprawdę jest koniec mojej tury. Przechodzimy do tury przeciwników. Czy tam fazy przeciwników. Przeciwników jest 0. Jeżeli nie ma żadnych przeciwników, to faza przeciwników wygląda trochę inaczej. Bo głupio tak, żeby się nic nie działo, jak ich nie ma. Są w ogóle całkiem sprytne karty podpowiedzi. I normalnie w grze podstawowej są 2. Ze wszystkimi ikonkami i opisem tego, co można robić w swojej turze, jakie są akcje dostępne. I ze strukturą rundy. Po kolei tura gracza, jak wygląda, i jak wygląda tura przeciwników. Mam też 3 dodatkowe karty pomocy i to są do dodatków. Będziemy z nich korzystać. Prawdopodobnie. Chyba, że będę pamiętał wszystko. Tura przeciwników, w momencie, gdy nie ma przeciwników na stole, wygląda tak, że dociągamy 5 kart z wierzchu. 3, 4, 5. Jeśli wśród tych 5 kart są i schody, czyli przejście do następnego aktu, tak jakby, i walka, to mogę dowolną ilość walk z tych wylosowanych odłożyć na wierzch talii. Tu się nie dobiera jakiegoś tam w zamian. Tu nie ma karty w zamian. No ale schody muszę rozpatrzeć. No dobra, schody rozpatrujemy. To znaczy, przechodzimy do nowego aktu. Te schody znikają. A my wybieramy, dokąd chcemy sobie pójść. I tu leży mapka. Mapka, dokąd możemy pójść. W tym momencie byliśmy na cmentarzu. On nie miał żadnych zdolności specjalnych. Wszystkie pozostałe lokacje już mają zdolności specjalne. Wypuszczają nowych wrogów i w ogóle dzieje się. Dzieje się. Dobra. Dokąd możemy pójść? Możemy pójść do krypty, gdzie będzie trudniej ich znaleźć, bo tam jest plus 1 oczko, albo do katakomb, gdzie będą mieli 5 punktów życia więcej. Ja myślę, że 5 punktów życia więcej nie jest takie straszne. Jestem gotowy, a nie widzę aż tak daleko, więc pójdziemy do katakomb. Ten dolna część napisu to jest zawsze to samo. Wygeneruj sobie stworki. Ok. Z cmentarza przeszliśmy na katakumby. Te karty, których już nie będziemy mogli użyć, czyli krypty, jaskini i piekła, no tam już nie dojdziemy. Już strzałki nam na to nie pozwalają, bo możemy iść tylko na te, skąd przyszliśmy, nie? Ach, jak mi się wydaje. Efekt natychmiastowy. Weź 2 karty z wierzchu talii potworów i dodaj ich do strefy walki. Ok. Mamy duszka. Duszek wymaga 4 oczek. A ja 4 oczka mam, więc tego ducha widzę. Przepraszam, to nie duch. To koleś z zony. Stalker. Jaki on jest cienias? O, ale bije czarnymi kośćmi. Dobra, to nie aż taki cienias. Dobrze, że go widzę. A inkubusa nie widzę. Bo on tak głośno i tak rzępoli, że zamykam oczy. 10 oczek ma. Orlet. No kurczę, dobrze poszedłem tam, gdzie jest plus 5 życia. A on też mocno bije. O, skubańcy. Dobra. Wyglądają na trudnych. Zaraz się nimi zajmiemy. Rozpatrzmy resztę tych kart, co tam je wylosowaliśmy. Pozostałe karty, jakie wylosowaliśmy, to są Noble Allies, szlachetne stopy, Antidotum i Hiperwizja. O, Hiperwizja to jest skill, czyli mogę się go nauczyć. To jest skill, który ma czarną kropę. Czarna kropa to znaczy kogon. Każdy się go będzie mógł nauczyć. Nawet ja, mimo że jestem nekromantą. I dodaje on 2 oczka. I jest za darmo. Mogę powiedzieć, że używam skilla i za darmo mam. Właściwie to nie muszę go używać, bo to jest stałe. Ja to wezmę. Nawet nie czytam tych pozostałych kart, bo ja potrzebuję mieć więcej oczków. Ok. I te karty znalazłem, mogę sobie ją wziąć do ręki. Mogę przekroczyć limit kart swoich na ręce, bo niby 6 mam limit, ale
odrzucać muszę na koniec swojej tury, a to jest teraz tura przeciwników. Ja nie muszę teraz odrzucać. Bo ja już na koniec swojej tury dobierałem karty, nie? Zresztą ja z chęcią odrzucę. Bo nie wszystkie mi się podobają. Z tych, które mam tutaj. Ok. Grajmy. Faza przeciwników jest teraz cały czas, tak? Ja dobierałem 5 kart, ale nagle się pojawili wrogowie i ci wrogowie to nie ma tak, że oni czekają na mnie. Nie, oni przybiegli z tych 5 kart i oni mnie gryzą od razu. Oni się nie zastanawiają. O kurde, dostanę. Ale oberwę. No dobra, to może być koniec gry. Bo Stalker, który jest tutaj, ma 2 czarne kostki w ataku swoim. Inkubus ma 2 czarne i 4 zielone. Nie, 2 czerwone i 4 zielone. To jest już całkiem sporo kości. Liczę na to, że uratuje mi tyłek mój szkielet. Rzucimy, zobaczymy, w kogo oni chcą bić. A, chcą bić w szkieleta. Dobra, chcą bić najpierw w przyjaciela, dopiero potem we mnie. Jeśli bym nie miał przyjaciela. Jeśli mam przyjaciela, to on wszystkie te rany zgarnie. Aj. Albo nie, bo oni obaj mają ataki we wszystkich. Szybko, szybko, podgląd ikonek. Czy to znaczy, że biją we wszystkich, czy all targets? No to tak. Dobra, zobaczymy, je wyturlają, bo jak wyturlają mnie, to się już tym nie będę martwił i potem zapytam się kogoś, kto wie. 5, 10, 15, 20, 35. Okej, ja nie zginąłem. Ja mam 45. Szkielet zginął. Jak szkielet umiera, to trafia mi do ręki. Okej. Więc zastanawianie się, czy ich podwójne mieczyki oznaczają atak we mnie, czy nie, przesuwamy na późniejszy etap gry. Dobra. Koniec tury przeciwników. Tura moja. Okropnie dużo mam kart, ale tak o, przede wszystkim za darmochę sobie wsadzę hiperwizję i mam plus 2 zasięgu wzroku, czyli mam 6. Tego kurde bykojelenia nie widzę cały czas. A Stalkera i tak widziałem. No ale dobra, to mi nic nie kosztowało. Mógłbym sobie za 2 zagrać tego mojego nekromantę. No ale ten Stacker to on nic nie potrafi, a ten kurde grzdyl z tyłu jest niewidzialny dla mnie. I on mnie walnie 3 czerwonymi, 4 zielonymi. Łącznie maksymalnie 60 punktów obrażeń, tak? 30, 50. No to maksymalnie. To nie zada mi tyle. Wystarczy, że zabiję Stalkera. No, coś to czuję, że Stalker pójdzie w oczko. Albo w pancerz. Piercing Armor. Czy ja chcę się tego Piercing Armor nauczyć? Też się nauczę Piercing Armor. To jest skill za 0 obniżające pancerz o 10 przy moim następnym ataku. To się może kiedyś przydać. To co? No zagramy sobie szkielecika za 2. Mam 4 punkty akcji, 2 punkty akcji do zagrania szkielecika. Zostaną mi jeszcze 2, nie wiem na co. Szkielecik, weź tam na 3 kostkach, zbij tego Stalkera, bo ja się boję jego ataków. Dobra, szkielecik wyrzucił 20, on miał 10 łącznie, więc nie żyje. No i ja go wezmę jako zwiększenie mojego zasięgu widzenia. Do 7 w tym momencie. No dalej nie widzę jelenia. Niestety. Mam jeszcze 2 punkty akcji. Czy osiołek ma coś, co ja bym mógł za 2 punkty akcji wykorzystać? No, jakbym kosę odrzucił, to mógłbym wziąć macę i wtedy mieć plus 2 na stałe. No i dalej bym go nie widział. Nawet. To nie. Ja mogę osiołkiem coś wyrzucić. Na przykład tego Mace'a właśnie. Osiołek... Nie chcę, czekajcie, bo to jest kombat. Ale przyjdzie nowy przeciwnik, a tego nowego to jeszcze mogę zbić. Jeszcze mam 2 punkty akcji. Dobra, to zrobimy tak. Osiołek odrzuca
kartę pałki. Może to zrobić raz na turę i dociąga kartę. A to karta walki. Karta walka mówi, osiołek jak dobierze do ręki, czy tam do bagażnika, to tak jak my byśmy dobrali do ręki. Więc natychmiast wyciągamy jednego przeciwnika z wierzchu talii. I to jest mroczny imp, który ma 8 punktów zasłony. Czyli jego też nie widzę. Źle. I kombat znika, a w jego miejsce dociągamy z dna talii kartę i uzupełniamy. Jest coś, co daje widok? Jest pancerz. Za 2, ale już nie uderzę. Nie, no ale trzeba. O kurde, on jest dobry. Dobra, to osiołek, wiesz co, masz te tarcze. Ja i takiej nie. Albo podtrzymaj mi. Nie, weź sobie to bola. Okej. Ja sobie od ciebie wezmę tunikę. Zapłacę 2 energii za to, żeby ją założyć. 2 energii kosztuje. Jest komonowa, każdy może ją nosić. I daje 5 punktów tarczy. To mało, ale 3 punkty z zasięgu widzenia. Ciach, ląduje na mojej planszetce gracza. Zapłaciłem za nią 2. I natychmiast. Plus 3 do zasięgu widzenia. 10. I plus 5 do pancerza, czyli 30. Dobra. I oni obaj schodzą na dół. Jak oni mocno biją? 9 zielonych kości i 2 czerwone. Stłuką mnie. Będę mógł użyć butelki. Jak mnie stłuką. Albo mogę zużyć tej butelki, co daje 3 punkty energii i zeżreć po prostu tym Bloodburstem. Bo jeżeli mam 35 punktów życia lub mniej, a mam, to on bije we wszystkich 5 czarnymi kostkami. A oni mają po 15-20 punktów życia. Zrobię to. Piję butelkę mocy. Butelka mocy plus 3 punkty energii do końca tury. Ciach do odrzutów. I ja w tym momencie, zaraz będzie coś ciekawego, ale to za chwilę, bo sobie o czymś przypomniałem, o kolejnym dodatku, z którym gramy. Wydaję te 3 punkty energii, żeby odpalić swojego Bloodbursta. Bloodburst mówi, weź 5 czarnych kości. 5 i tymi 5 czarnymi kostkami zaturlaj i bij we wszystkich naraz, jeśli masz 35 życia lub mniej. Ja mam punktów życia 20, więc drżyjcie, stwory, potwory. Zadałem im każdemu 10, 20, 35 obrażeń. Jeden ma 15, drugi ma 20. Obaj giną. Pał, pał. I kolejny exp. Dobra, oczek ja już chyba nie będę rozwijał przez chwilę. Wezmę sobie 5 życia i jeszcze 10 pancerza. Zbliżam się powoli do granicy skilli, które mogę znać. Wezmę sobie 5 życia w takim razie i 1 punkt skilla. Czyli mogę już nosić 5 skilli, 5 się mogę nauczyć i życia mam nie 20. O, tylko będę udawał, że tak ładnie potrafię pisać. 25 punktów życia. Okej. Wiecie, co jeszcze się dostaje za pokonanie wrogów? Loot. Zbiera się pieniądze. Przecież ja mówiłem o tym na początku, że się zbiera pieniądze. I generalnie w grze tak normalnie jest talia. Talia, w której są karty z napisem 5, 10, 20 pieniążków i z karami różnymi takimi ciekawymi. Bo może coś złego wypaść jednak też od wroga. Ale mamy dostępny woreczek. I w tym woreczku są żetoniki zastępujące nam tamte karty. One generalnie przyszły w takim małym woreczku, ale ten woreczek jest za mały, mi się tam ręka nie mieści, więc przerzuciłem do tego worka, w którym kości są. I wiecie co? Ja dostanę mam raz, 2, 4, 6, 7 punktów doświadczenia, ale jeden dostałem za darmo, czyli 6 gości pokonałem. To 6 żetonów wyciągnę. Pierwszy żeton, to było odrzuć kartę z ręki. I to trafia tutaj do mnie, na pole moich zdobyczy. Drugi żeton. 5 zeta. Trzeci. Też 5 zeta. Czwarty żeton. O, kolejna karta z ręki.
Zamieniałem się już z Pączkiem dzisiaj, nie? Tam bolę mu dałem. To był 4. 5. 5 kasy i kurde, a gdzie te 20 wszystkie? I karta z ręki. Kurde, straciłem ten startowy eliksir. On ma inną ikonkę. No dobra, tu go wsadzę. Wszystkich kart się pozbyłem. No dobra. Koniec mojej tury? Koniec mojej tury. Skończyłem swoją turę, więc możemy teraz dobrać karty. Zawsze na koniec tury trzeba nawet dobrać karty. Uzupełnić sobie rękę. I oj, tu się będzie dużo działo, słuchajcie. Oj, jak tu się będzie dużo działo. O nie! Do 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra. Mamy 3 karty specjalne tutaj. Oprócz tego, że znaleźliśmy jakieś tam znajdźki, to najpierw rozpatrzymy 3 karty specjalne, które nam wpadły i rozpatrujemy w tej kolejności, w jakiej je dociągnęliśmy, czyli od lewej do prawej. Pierwszy jest Town Portal. Ciu! Odpaliśmy Town Portal, teleportujemy się do miasteczka i działamy w tym miasteczku. Chlup. W miasteczku idziemy do sklepiku. No, generalnie tylko to możemy zrobić w miasteczku, pójść do sklepiku. Odkrywamy 3 karty stali miasta. Handlarz ma dla nas... O kurczę, ale tu się dzieje. 3 karty przygotowane na wystawce. I te karty kosztują odpowiednio 30, 20, 30 i 40 złota. Przypominam, że mamy 15. Ale te karty, ta pierwsza, no kurczę, ona wygląda interesująco. Jaka ona jest wypasiona. To jest, słuchajcie, karta zestawu. Z zestawu tropiciela, płaszczyk, który jest generalnie lepszy od mojej tuniki, tak po prostu. Daje 5 do zasięgu widzenia i 5 tarczy. I kolejne 10 tarczy, czy tam pancerza, za każdy inny przedmiot z zestawu trackera. I wiecie co, ja chcę to kupić. Czekajcie, odzyskam sobie swoje wszystkie 4 punkty akcji. Muszę jedną punkt akcji tutaj dla szkieletorka. I ja chcę go kupić, tylko brakuje mi kasy. Ale mogę sprzedać karty z ręki, żeby zdobyć kasę. I zrobimy to w ten sposób, że za 2 karty z łapy, odrzucając je, dostanę kolejny żeton z woreczka. Dobra, odrzucę ten Armagedon i tam... Jaka to? Piorunowa pięść mnie mniej interesuje. Armagedon, no kurde, jest dobry, bo on rzuca 25 czerwonymi kostkami. Dobra, jak ktoś nie wyłapał, z czego ja się śmieję, to tu jest napisane rzuć 25 czerwonymi kostkami. Ale tylko w jednego wroga. O. No niestety, no muszę odrzucić te 2 karty. Nie chcę odrzucać tego maga szkieleta, którego sobie zostawiłem, bo ja go sobie przywołam i on się nie liczy, nie wlicza do limitu, więc będzie mógł być drugim moim przywołańcem i on będzie strzelał sobie co turę 8 zielonymi. Kulkami kwasu będzie rzucał. No ale to w przyszłości. Zobaczymy, co znalazłem. Za ile? No kurde, panie sklepikarz. Taki Armagedon? No to za dychę minimum. Ja się teraz targuję się z nim. A on powiedział, że da mi 5. Za taki Armagedon potężny. No dobra. Mam 20 kasy. Wydaję 20 kasy. I jak wydaję, to one idą na discard. A tutaj położymy discard. Nie trafiają z powrotem do wora. To dobrze, bo to 5 były. I kupuję za 20. Płaszczyk. Ja go dostaję do ręki. Dopiero będę musiał go zagrać za 5 punktów akcji. Muszę jakiegoś stwora pokonać, żeby 5 punktów akcji znaleźć. No i dobra. Karta portalu zużyta, no bo ja już nic więcej nie kupię. Decyduję, że już nic więcej nie chcę kupić. Karty, których nie kupiłem, idą sobie do odrzutów, a tą portal usuwamy z gry. W zamian dostajemy z Town Portala kartę z dna talii. Hop. I to jest karta święty armor, święty pancerz. No nie powiększa zasięgu widzenia, to chyba go nie będziemy nosić. A poza tym mamy
Kupiliśmy właśnie zestawowy przedmiot. Okej. Kolejna karta, którą rozpatrujemy, to Showdown. Showdown to taka specjalna kickstarterowa wersja, ma taką ikonkę K na zielonym tle, którego nie widzicie, która mówi, generalnie jest zwykłą walką. Tylko że zwykła walka dociąga nam jednego wroga i się wymienia na następną. Showdown to jest taki pojedynek, żebyśmy się mogli wykazać. Każe nam odsłonić 2 wrogów, jednego wystawić do walki, a drugiego odrzucić do odrzutów po prostu i nie dostajemy w zamian przedmiotu. Dobra, wywalamy tę kartę, ujawniamy 2 wrogów. Raz i 2 wrogów, których ujawniliśmy, wam pokażę. Spotkaliśmy salamandrę albo, o kurczę, nawet nie wiem co to jest rad, no ale kościstego stwora potwora. Kościsty, ojejku, on ignoruje nasze tarcze. I atakuje 1 czerwonym, ale jeśli wyturla wynik, że ignorujemy jego atak, to przerzucamy te kości. Ok, i bije 1 czerwoną kością. Dobra, 1 czerwoną kością to on mnie nie zabije. Mam 25 punktów życia, nawet jak zignoruje mój pancerz. Ja go wybiorę. A salamandrę odrzucę. Bo ja nie chcę rzucać 2 kart z ręki. A salamandra mnie zaatakowałaby za chwilę i musiałbym odrzucać. Dobra, więc salamandra idzie do śmietniora. A mam 9 punktów, 10 mam punktów widzenia. Dobra. A ten pan ląduje w zasięgu widzenia moim. Na szczęście będę mógł go bić. Zaraz. No teraz nie mogę, bo nie moja tura. Teraz będzie tura przeciwników. Gitara. Wracamy do następnej karty i to jest tom 3. Będziemy czytać tom 3 w naszej przygodzie. Tom 3 scenariusza pierwszego. Uwaga, Taurus. Szykuj się na opowiadankę. Tom 3. No, chyba na następnej stronie. Spotkaliśmy Niklasa. Niklas ocalał. A to ten, o którym wcześniej czytaliśmy, że co? Że on już polasł tam i był w tej wieży, jak tam trzaskały te. Dobra. A my go spotkaliśmy właśnie. To straszne, po prostu straszne. Wciąż to widzę, gdy zamykam oczy. Te skrzydła, demoniczne skrzydła zwinięte jak kokon w mroku tamtej przeklętej sali. Słyszałem jej głos. Lodowaty, mówiący w języku demonów. Gdy rozpostarła skrzydła, ukazała się kobietą o niezrównanym pięknie, nagą niczym noworodek, a jednak przerażająco złą. Jej skóra lśniła łuskami w świetle pochodni, a jej nienaturalny urok nie pozwalał mi odwrócić wzroku. Spośród jej czarnych włosów wyrastały 2 rogi, niczym bluźniercza korona. I wtedy zrozumiałem, że nie była sama. Obok niej stał mężczyzna w czarnych szatach. Uśmiechnęła się do niego ohydnym uśmiechem ostrych kłów. Nie wiem, co było dalej. Strach mnie pochłonął, a następne, co pamiętam, to ucieczka. Te oczy, bogowie. Efekt tomu. Efekt tomu jest, słuchajcie, muszę go tutaj przeczytać. Bonus karty lochów nie obowiązuje do końca następnej fazy wrogów. O, czyli w tej fazie wrogów nie będą oni mieli plus 5 życia, nie do końca następnej. Czy teraz jest faza wrogów? Nie. Dobra. Szkoda. No dobra, no nie będą mieli plus 5 punktów życia. To jakoś tam się nie przejmuje. Tym aż tak bardzo specjalnie. W zamian dociągamy kartę z dna talii i znaleźliśmy święty pocisk, którego nie mogę się nauczyć, bo to jest dla jakiegoś paladyna czy kogoś. Szarą ma ikonkę, a nie czarną. Oj, korzysta z tarcz. No dobra, będziemy mieli co odrzucać ewentualnie, albo czym płacić. Faza wrogów. Jest przeciwnik na planszy. Będzie nas bił ten przeciwnik, który tam czeka na nas. No to jest ten rand kościany. Ok, będzie ignorował moje pancerze. Na pewno nie uniknę jego ataku i bije mnie 1 czerwoną kostką. Chyba że będzie bił w mojego szkieleta. To jakby nie ma znaczenia, bo ja i szkielet mamy dokładnie tyle samo, czyli 25 punktów życia. On bije w szkieleta najpierw.
Dobra, bije w szkieleta, bierze swoją jedną kostkę czerwoną i wyrzucił 10 obrażeń. No, nie zabił szkieleta. Dobra, tyle. Ale twardzie. Taki showdown. Ja mu teraz pokażę showdown. Bo moja tura. I wiecie co? Tym razem będę pamiętał o tym, żeby dociągnąć kartę wydarzenia. Pał. Wydarzonko. Znaleźliśmy beczkę. Pustą. Po raz kolejny. No cóż, nie wygrałem. 4 karty mam. Nie mam 5 punktów energii, żeby zagrać sobie czapkę, znaczy płaszczyk. To tego nie zrobię. Trochę się boję tego szkieleta maga zagrywać. Czekajcie, on ma 15 tylko, tak? A jak zagram szkieleta maga, to on od razu zaatakuje i połączy swoje ataki z moim nekromanckim undeadem. Nekromancki undead najpierw. Zaatakuje 3 czerwonymi kośćmi. Siup. 3 czerwone kości. Kiedyś się nauczę. 3 czerwone kości biją w przeciwnika. Wow! 25 punktów obrażeń. On ma 15. Zginął. Ciach. Dobra. On miał wkurzać. On miał być stać niewidoczny i wkurzać tym swoim ignorowaniem pancerza. Ale ja go przechytrzyłem. I mówiąc przechytrzyłem, mam na myśli zniszczyłem. Dobra. Dołożę sobie chyba 1 punkt akcji, żeby sobie zagrać płaszczyk. Bo jeszcze żadnego punktu akcji nie wydałem. A szkieleta zagramy potem. Punkcik akcji. 5. Przygarnę sobie kosteczkę 5, żeby pokazywać, ile punktów akcji wydałem. Odrzucę tunikę. Siup. Nie mogę, bo jej użyłem w tej turze. W tej grze jest tak, że można podmieniać przedmioty pod warunkiem, że się ich nie użyło. A ja tuniki użyłem, bo skorzystałem z jej 5 oczek. To znaczy, że zaciągnąłem. Sobie klapki zrobiłem z niej, żeby patrzeć tylko prosto i znaleźć tego potwora, którego pokonałem. No dobra, no to nie mogę podmienić. No to wydam 4 punkty akcji, żeby zagrać sobie kościstego maga. Pał. I tak nie ma nic innego do roboty. Za punkty akcji tego Holy Bolta to ja chyba odrzucę w ogóle. Schody będą następne. Aha, czy ja chcę się wymienić? Nie zostało mi nic. Dobra, w następnej kolejce sobie wezmę szkieleta. Jeszcze szkieleta sobie zagram. Będę 3 już tymi swoimi undeadami lał. O, fajnie. Dobra, odrzucę Holy Bolta? Nie, odrzucę Holy Bolta. Niech spada. I dociągam do 6. Znalazłem schody. I jeszcze inne karty. I książkę kolejną już znalazłem. Na tych schodach, ale po kolei rozpatrujemy. Najpierw rozpatrzymy schodki. Schodki mówią, wyrzuć te schody i pójdź wyżej, czy tam niżej, dalej, w głąb. O! Tu jest ten widok. Dobra, dokąd możemy iść? Możemy iść w tym momencie tylko do kopalni albo tam do dziur. W dziurach mają 10 punktów więcej życia potwory. No ja będę miał już kolejne 2. Ja będę miał 12 punktów przepatrywania. Więc chyba pójdę do kopalni. Kopalnia mi daje większy wybór potem, bo do wszystkich 3 tych ostatnich lokacji będę mógł pójść. Dobra, idziemy do kopalni. Czyli odrzucam to, no i to też, bo do tych nie dojdę. Już nigdy w życiu, a kopalnie trafiają na wierzch talii lokacji i od tej pory wrogowie mają plus 5 punktów życia i plus 1 zasięg widzenia, czy tam zasięg ukrywania się i muszę dociągnąć 2 potworki z wierzchu talii, to nie stąd. To stąd. Spotkaliśmy Bishopa. To Elita powinna być Bishop, nie? Był Bishop i on też był w takim tym. No, w tych pierwszych podziemiach, z tego co pamiętam, był Bishop. Chyba. I piekielnego barbarzyńcę. Dobra, obu ich widzimy bez problemu. Mają 3 oczka kontra moje 10, a nawet z tym plus 1 za kopalnię nic im to nie pomaga. Dobra.
Podczas swojego drugiego i kolejnych ataków ma 3 kości więcej. Nie wiem skąd może mieć więcej ataków. Coś musi mu dać dodatkowe ataki. Dobra. I efekt stały. Wszyscy gracze nie mogą używać kart uniku. O rety, ja teraz oberwę 6 czerwonymi kostkami. Powinienem przeżyć. Dobra. Rozpatrzyliśmy kartę lokacji. To jest golem, którego dostałem do rączki. Ale on się wlicza do limitów. Czyli musiałbym za Undeada swojego. Ale no tak, no raczej. Teraz książkę czytamy. Tom 4. To już ostatni, obiecuję. Już zeszliśmy naprawdę bardzo nisko. I zaraz do finałowej lokacji dojdziemy, a tam już nie ma książek. Tom 4. A nie, dobra, będzie jeszcze 5. Tym razem spotkaliśmy Ricka. Rick to paladyn ze Storm Shield. W mrocznych lasach Lastwood słychać nocami jęki dusz uwięzionych w lochach wieży Darklast. Słyszałem je. Nie czułem takiego niepokoju od czasu walk na cmentarzysku Braknar. Mieszkańcy opowiadają o pięknej, nagiej kobiecie torturującej więźniów dla własnej rozkoszy. Mówią, że pożera ciała i dusze, zbierając czaszki dla bluźnierczego celu. Nocą czai się nad rzeką niczym mgła. Wielu mężczyzn uległo jej czarowi i zostało pożartych przez tę wiedźmę, sukkuba. Efekt tomu: wszyscy gracze dobierają 2 karty spod stosu kart wspólnych i wybierają jedną, a drugą odrzucają. Ekstra. Jakiś przedmiotик znajdziemy i książka też nam daje jeszcze jedną kartę. Czyli tak, dobieramy 2. I mamy do wyboru kryształek intelektu. Jego można sobie tutaj nosić. 2 książki, 1 przepatrywanie. Albo gem, który dodaje do następnego naszego ataku. Czyli raz na atak będziemy mieli plus 2 dodatkowe zielone kostki. I mógłbym go sobie wkleić w kosę moją. Mam jeszcze 1 gem dostępny w ręce, który daje plus 1 książkę po prostu. Nie podobają mi się. Wolę ten kryształ nosić. Tak, wolę ten kryształ nosić. Dobra, to sobie zachowam. To idzie do odrzutów. I jeszcze w zamian za książkę dostaję 1 kartę. Na wymiankę. Nie 2, 1. I zarazem pasek. O. Pasek daje plus 2 karty do limitu ręki i minus 6. No nie, no to jest lepszy po prostu od tego gemu. Minus 6 zielonych kości, kiedy są atakowany. To znaczy, wrogowie rzucają tą samą ilością, a ja wybieram 6 kości, które będę ignorował. No super, dobra. To jest koniec mojej rundy. Został mi 1 punkt energii. Aha, no i już dociągnąłem karty. Bo za 1 punkt energii nie mogłem nic zrobić, że potwory się pojawiły. Dobra. Tura wrogów. Wrogowie. Kiedyś się nauczę. Łącznie mają 6 czerwonych kości. I ja nie mogę używać kart obrony. I tak nie mam żadnej karty obrony. A ten drugi ma zdolność plus 3 przy swoim drugim ataku. Nie będzie miał drugiego ataku. Będzie miał 1 atak. 6 czerwonych kości. Tudlamy. I zadaj mi 20. A mi czy mojemu szkieletowi? I szkieletowi i mi. Dobra, we wszystkich biją. O kurde. 20, 30, 40 obrażeń. To ja chcę, żeby mi zabili tego szkieleta, co wraca na rękę. Hop. I on mi wrócił na rękę. I ja też dostaję 40, no ale ja mam 55 łącznie. Nic mi się nie dzieje. Ciach. Dobra. Przeżyłem. Ciekawe, czy oni przeżyją? Wątpię. To co? Zaczynamy kolejną rundę i dociągamy najpierw wydarzenie. No beczkę rozwalamy i w tej beczce... To nie beczka! To mała skrzynia skarbów. Przepraszam, mała metalowa skrzynia. Biorę 1 kartę z wierzchu Common Discard Pile. Okej. Tam jest, słuchajcie, ten gem, którego nie chciałem. Dobra. A może go sobie gdzieś wsadzimy. Teraz będzie miał dużo punktów.
A właśnie, moje punkty akcji mi oddajcie. 4 i jeszcze jeden to 5. A Mak Szkielet dostanie 1. Jedną kosteczkę, żeby oznaczać swoje akcje. No i ja mam teraz zagwozdkę. Co ja za te 5 punktów akcji zrobię? Chyba, kurde, Blood Golema zagram. On ma 4 ataki czerwonymi kośćmi, a ten ma 8 zielonymi. 8 zielonymi to jest maksymalnie 8 razy 5, 40. Ok, to on sobie powinien poradzić z Bishopem. A Blood Golem sobie poradzi 45. Na 4 kościach nie poradzi sobie z tym piekielnym barbarzyńcą. Ale jak zabiję najpierw Bishopa, dostanę punkt akcji kolejny, będę miał jeszcze jeden punkt akcji, to ja będę mógł pomóc moją kosą golemowi. I tak zrobimy. Dobra, czyli tak, 5 punktów akcji kosztuje mnie zagranie krwawego golema. Ale on jeszcze nie atakuje, dopiero za chwilę zaatakuje. Najpierw zaatakuje szkielet, czarodziej. I czarodziej weźmie swoje 8 zielonych kości. Kiedyś się nauczę. I tymi zielonymi kostkami, które reprezentują kulę kwasu, to są czerwone. 5, 8. Przyłoży Bishopowi. No, Bishop, gin. O nie. 25. A, z 20, dobra. Udało się. Bishop nie żyje. Wow. A jak Bishop nie żyje, no to my go sobie weźmiemy jako dodatkowy punkt akcji. No to są punkty akcji moje. Coraz więcej miejsca mi te punkty akcji zajmują. I będę miał 6 punktów akcji łącznie. Przepraszam, staminy. Więc sobie dobrą kostkę do oznaczania punktów akcji. I teraz aktywujemy naszego golema. I on za 4 czerwone przyłoży wrogo. Czekajcie. Zielone już zgarniemy. Lej! Kiedyś się nauczę. I co? 15, 25 obrażeń zadał z 45 potrzebnych. No dobra, mówię. Golem! Czekaj, biegnę. Człowiek sam czegoś nie zrobi, to nie będzie dobrze zrobione. Odpalam kosę. 1 czerwona i 2 czarne. No, panie barbarzyńco, wracaj do piekieł, chłopie. 10, 20, 30 dodatkowych obrażeń. Barbarzyńca z piekła rodem. Pokonany. Co, weźmiemy sobie pancerza? Weźmiemy sobie pancerza. Plus dychę. Bo... kurde, coraz więcej ich wychodzi. Coraz trudniejsi są. Zbliżamy się do elity jakiejś. Jeszcze z elitą nie walczyliśmy. Dobra, czyli pancerza mam 10, 30. A skąd mam jeszcze dychę pancerza? Oszukiwałem, nie? Ja sobie 10 pancerza liczyłem z czegoś. A, z kosy, dobra. 15, 20 plus 20 to jest 40 pancerza. Muszę sobie ufać po prostu, bo skoro mam napisane 30, to znaczy, że miałem 30, bo zawsze jak coś zmieniam, to zmieniam po prostu, nie? Koniec tury. Kurde, muszę rzucić karty. Mam 2, 4, 6. No dobra. To odrzucę tę kartę. Jedną tylko odrzucę. No. Nie będę dociągał, wiecie dlaczego? Bo przechodzimy... Aha, no cały czas nie mam czasu, żeby sobie tego szkieleta wykupić. No, trudno. Przechodzimy do fazy wrogów. Nie ma wrogów. 5 kart. Dociągamy, tu je rozłożę. Będziemy je stąd rozpatrywać. Raz, 2, 3. Walka. To było 4. I walka z elitą. 5.
Nowa zasada. Będziemy się uczyć nowej zasady. Elity to jest część tego najnowszego dodatku. Tego gamefoundowego. I ten dodatek ja nawet wam mogę powiedzieć, jak się nazywa. Bo gdzieś mam to napisane tutaj. Nie tak? Merchant Expansion to, jak się wszyscy domyślają, to jest to. To jest Merchant Expansion. Quests and Events to jest to. Ta część gry. I jeszcze ta. To jest też Quests and Events. Jeśli się nie mylę, tak. A najnowszy dodatek, który nazywa się Bestiariusz i Zakazane Zaklęcia, dodaje Nekromantę, którym gramy. Jeszcze Alchemika, to jest druga postać. Te czarne kostki dodaje. I walki z elitami. I uwaga, żeby grać w ten najnowszy dodatek, trzeba grać też z tymi poprzednimi. Po prostu pełnym zestawem trzeba grać. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, dlaczego ktoś chciałby nie grać ze wszystkimi dodatkami. Dobra, po kolei. To na razie nie działa, to na razie nie działa, to na razie nie działa. Najpierw musimy rozpatrzyć kombat, bo ma wir narysowany, czyli zdolność natychmiastową. Dociągamy jedną kartę i to jest smok. Kurde, smok z okładki, patrzcie. Ten sam. Dobra, nie widzicie z tak daleka. Dobra, to tu wam pokażę. O, ten smok i ten tam na dole, to te same potwory. Także okładkowego potwora spotkaliśmy. To jest Infernal. Ognisty. Ma 40 punktów życia i 0 pancerza i 0 ukrywania się. No, on jest za wielki, żeby się ukrywać. Przy każdym ataku będzie mi odrzucać karty z ręki. No i do tego ma ognistą pięść, która bije 4 czerwonymi kośćmi. Dobra, ja się go nie boję w ogóle. Tego smoka. Za to boję się elity. Bo teraz będziemy walczyć z elitą, a elita, no jak sama nazwa wskazuje, jest troszeczkę trudniejsza. Wygląda w ten sposób. Bierzemy talię specjalną, elit. Sobie tasujemy. Znaczy nie tasujemy. Bierzemy pierwszą z wierzchu, no ale ja tego nie tasowałem przed chwilą, to żeby nie było. Przetasowałem i dociągam elitę. Chup. I to jest potwór, z którym będziemy się pić. Okej. Ja go wam pokażę z bliska. To jest Tarosk. Nie, przepraszam, Tarask. Wygląda jak zerg. Trochę. I jest straszny jak zerg. Trochę. Tarask ma tylko 10 punktów życia. I tylko 90 punktów pancerza. I plus 10 punktów pancerza za każdego towarzysza w grze. A ja mam już 2. Czyli ma 120, trzeba mu wcisnąć. I bije 8 czarnymi? I plus 1 za każdego wroga pod Tarask. Wiecie co znaczy za każdego wroga? To znaczy, że my się mamy bić tylko z nim. Ale on przykrywa tego gościa, który tam stał obok niego. Czyli ma 9 czarnych kości. Kurde, on mnie zeżre. No dobra, to będzie chyba koniec gry. Ale poczekajcie, jeszcze wam wytłumaczę przynajmniej jak działa elita. Elita działa w ten sposób, że trzeba z dna talii, ale ja już przygotowałem się wcześniej i zrobiłem to po prostu z talii przed grą, wyciągnąć 20 kart. Naszej talii nie będziemy używać teraz. Ona jest nieaktywna. I gramy tylko z tymi 20 kartami z talii, dopóki nie pokonamy elity. To znaczy, jak elita pokona nas wcześniej, to też już nie musimy dociągać stamtąd, bo już nie żyjemy. O, rety. No dobra, no i co? To jest faza wrogów, więc on gryzie, nie? Ja nie wiem, czy ja mam szansę wbić mu 100 wszystkimi moimi atakami. 5, no ja też mam 7 czarnych. Dobra, muszę przeżyć najpierw. Myślę, że to jest ta najtrudniejsza część, zwłaszcza, że mi kurde wszystkie butelki odrzucili. I ja nie mam żadnych potek do leczenia się. I ignorowania jego ataków. W kogo chcesz bić? Panie Tarasek. Kiedyś się nauczę. No we wszystkich.
Najgorzej. Dobra, to masz 9 czarnych kości. 4, 7, 9. Żegnaj, okrutny świecie. Było miło. Plus 20 za każdego potworka. Dobra. Może się uda przeżyć. Mam swojego perka nekromanckiego. On mi zadał 10, 20 i 30. To jest 50, 65, 75, 80, 85, 90 punktów obrażeń. I to, uwaga, nie mi. Nam, wszystkim. No to się duch nie nawalczył, nie? Chyba ani raz go nie użyłem. Nie, raz go użyłem. Dobra. Duchu ma 35 punktów życia. To umiera. Żegnaj, duchu. Golem ma 60 punktów życia, 0 pancerza. Więc... umiera. Ale ma zdolność specjalną. Jeśli zostanie wyeliminowany, mogę dodać go jako experience sobie. To ja go sobie dodam jako experience. Wezmę od niego 10 pancerza. Natychmiast. 50. Przerobiłem go na ten. Na zbroję golemową. Ubrałem się w jego ciuszki. I teraz mam 75 łącznie. A on mnie zbił za ile? 20, 50, 60, 75, 80, 90. Zanim moje potworki zginęły, to ja sobie wziąłem plus 20 pancerza za każdego potworka. I miałem plus 40. O, tak zrobiłem. Moją jednorazową zdolność użyłem. Więc przeżyłem. Tylko teraz to ja go nie pokonam. Bo i jak? Koniec tury potworów. Moja tura. Dociągniemy questa jeszcze, póki możemy. Ha! O, urna! Urna mówi, odrzuć kartę z ręki, dociągnij kartę z dna. Dobra, wymienię sobie kartę w łapie. Odrzucę... nie pasek. Amulet odrzucę. I dociągnę z dna. Nie tej. Z dna tej. Znalazłem plus 1 punkt akcji. Czy ja go będę potrzebował? Prawdopodobnie. Punktów akcji mam 6. 5, 6. Dobra. 3. Mogę mu pancerz 10 zdjąć za 0. O, super. No dobra. Zagramy za... Moment, ja sobie muszę to rozpisać. 2 punkty akcji, 1 punkt akcji, 3 punkty akcji. Aha, jeszcze stąd miałem sobie jedną kartę. Elita. Odrzuć. Czekajcie, jeszcze będę miał jedną kartę. Dobieram z dna, żeby wymienić tamtą kartę i jedną z nich sobie zachowuję. 3 czerwone czy 8? 3 czerwone to jest maksymalnie 30 obrażeń. A 8 zielonych to maksymalnie 40 obrażeń. Ale to już aż 4 punkty akcji, to mnie nie będzie stać. Tu jest skill za 1. On się może przydać? Da mi 3 czerwone kości. Tyle samo, co szkielet mój, czyli w tej rundzie się nie przyda. Dobra, wezmę tego maga szkieletu. A, bo za 9 punktów akcji. Bo ja nie wygeneruję 9 punktów akcji, bo już wypiłem to butelkę, co dawała punkt akcji. Czekajcie, to mi da 5 czerwonych. To jest lepsze od 3 czerwonych z gryzaka.
to rzuci na 4 i da mu minus 10 pancerza za każde 3 oczko, czyli minus 30 pancerza. Potencjał na 70 nawet, ale kosztuje aż 4. 4. No to już wtedy nie użyję Bloodbursta. Bloodburst jest mocniejszy. No i co? I trudne, nie? Chyba że zamiast kosy bym użył Fire Arrow. Jest mocniejsza. A w takim razie tak o. Przeczytam sobie skilla. A czy ja stąd coś wezmę? No tak, wezmę. Wezmę tego szkieleta. Dobra. Te wracają do odrzutów. Dobra, rozdysponuję. Gramy. Przede wszystkim użyję tego, co da mi dodatkową kostkę akcji. I wezmę sobie dodatkową kostkę akcji. Ale tylko na tę rundę. Użyję tego, żeby wróg miał minus 10 pancerza. I teraz za 3 użyję tego, żeby rzucić 5 czarnymi. No i lejemy w niego. No ciekawe. Kurde, jak mi się uda, to może się kiedyś nauczę. To jest dużo. 30, 40, 50 i on ma minus 10 pancerza. A ile ja mu naliczyłem? 110 punktów życia, czyli 100. 50. Już połowa padła. Ok. Teraz nie zagram Fire Arrow. Źle policzyłem. 6, 2, 4. A gdzie jest moje 6? A, 7 łącznie. No, źle policzyłem. O nie. O nie. Jak zagram Fire Arrow, to już nic więcej nie zagram. Będzie miał minus 30, czyli 20 będę musiał mu zadać 4 czerwonymi kostkami. Czy łatwiej będzie mi zadać 23 czerwonymi? Znaczy nie 20, tylko 50. 4 czerwonymi, 2 czarnymi. Nie, bo musiałbym maksymalne wyniki rzucać. No dobra. No dobra, lecimy. Zamienię się z pączkiem. Masz tu pączek, trzymaj to. Chyba że 5 czerwonych i kosa. Zostanie mi 1 kostka na nic już. Za 1 nic nie zrobię. Pięć czerwonych. Jest 25. 30. I musiałbym wyrzucić 20 na 2 czarnych. No to niby jest przeciętny wynik. A tutaj muszę zrobić po prostu 20 na 4 czerwonych. To też jest przeciętny wynik. Ale mniej kostek tam jest wtedy. Dobra. Zamieniam się z pączkiem. Masz tu pączek to. Jeszcze wiem, co mogę zrobić. Jeszcze najpierw pączek odrzuci tego bolasa i dobierze sobie stali. Przygód. 1 kartę, która mi nic nie daje. Dobra. W takim razie ja pączkowi daję swoją kartę za ognistą strzałę. I biorę sobie ognistą strzałę do ręki i ją wypalam. Za 4 punkty akcji. Za 4 punkty akcji korzystam z ognistej strzały, która daje przeciwnikowi minus 10 pancerza za każde 3 oczka, które mam, a mam oczek 10, więc minus 3 i biję go w 4 kostkami. Jeśli dobrze liczyłem, to mam rzucić 20.
Rzuciłem 25. Dobra. Czy dobrze liczyłem? 25, 30, 40, 50, 80. On ma 100 plus 1. 110. Rzuciłem 80 i minus 30 pancerza i jeszcze minus 10 pancerza za Piercing Armor, który mam zagrany. Z minus 40. Czyli ma 70. A ja mam 80. Zwycięstwo! Byłem przekonany, że mi się nie uda. Ognista strzała po zużyciu do śmietnika, bo ja się jej nie nauczyłem. Chodź tu, Tarask. Zostałeś pokonany, jeszcze wróg został. O nie. No i co? Dawaj levela. Czy ja chcę więcej pancerza jeszcze? Czy ja chcę punktów akcji więcej, bo mi właśnie brakowało? Teraz mi się miejsce na skill też skończy. Ja będę sobie jeszcze jeden punkt akcji. Będę miał 7. O! Patrzcie na to. Będę miał 7 punktów akcji. Czyli dostanę nową kostkę do zużycia. Jeszcze mogę w tego Infernala walnąć. Bo to jest cały czas moja tura. Tyle, że pokonaliśmy elitę, więc blokada spada z naszego sklepu i będziemy mogli normalnie dociągać już z naszego sklepu karty. Dobra, no to jeszcze walnę z tej kosy, no co? Co mi szkodzi? Kosa. Czerwona i 2 czarne. A no już się uda 40 rzucić. No wprawdzie muszę maksa rzucić. Ale jest szansa. Ja nie mogę z tego. No 25. To trochę mniej niż 40, które było potrzebne. Nie pokonałem go. Koniec. Uzupełniam rękę do 6. I czekajcie, pokonałem gościa. Zapomniałem, że się nagrody zbiera przecież za pokonanych wrogów. Luta się ciągnie z woreczka. No i 3 razy nie wziąłem. Muszę pociągnąć 3 razy, 4 razy. Raz, 2, 3, 4. 11 kart. 10, bo jedna była za darmo. 9, bo jedna była od mojego przywołańca. A 3, 6, 3 muszę dociągnąć żetony. Bo 3 wydałem i 3 mam pechowe. Dobra, 3 żetony. 5, 10 i jeszcze 5. Dobra, mam 20 kasy. I nagrodę z elity. Słuchajcie, nagroda z elity jest jeden lód i jeden przedmiot od merchanta. O, super. Dobra, czyli lód, jeszcze jeden z woreczka. No kurde, dajcie więcej kasy. Chcę zestawy zbierać. Czy nawet nie założyłem tego pierwszego zestawu, wprawdzie, bo nie było czasu. Czacha, odrzuć kartę. No co za świństwo. No dobra, w sumie to chcę odrzucić kartę. Tylko którą? Armor, którego nie będę używał. Dobranoc, synku. Dobra, i kartę merchanta mam znaleźć. A kartą merchanta jest... Pierwszą z góry. Butelka wściekłości. Przerzuć 4 czerwone kości po aktywacji ataku. Dobra, może uratować tyłek. Niestety przez to, że dobrałem kartę merchanta, dobieram tylko jedną kartę, więc będę miał mniej na sprzedaż. Znalazłem bo 6. kartą, którą dosięgnąłem, jest Town Portal. A jak się działa Town Portal? Otóż odsłoń 3 karty ze sklepiku i idziemy na zakupy. Pierwszą kartą jest runiczne wygrzebywanko. Można zagrać. Można przesuwać skilla. Nie, po prostu dostać jednego skilla. Plus 1 XP. Plus? Nie, to jest przesuń 1 XP. Przesunąć sobie już zdobyte punkty doświadczenia na inną pozycję. No i to wszyscy będą. No dobra, ale tego nie chcę akurat. Drugą kartą, którą znalazłem, jest przyjaciel potężny. To jest barbarzyńca.
No nie jest nieumarły. Ale może 7 kostkami rzucać poza zasięg wzroku. Kurde, 7 kosztuje. Całą moją manę by kosztował. I... O! Naszyjnik! Naszyjnik! A, 40 trzeba mieć. A ja mam 15. 20 mam. 20. I co? Karta sklepiku wypada. Ja dobieram jedną z dna. I teraz jak 2 odrzucę, to dostanę losowanku i będzie szansa na zakup tego Tracker Charma. Będzie szansa. Odrzucę pasek. Dam 10 punktów widzenia. To jest dużo. I jeszcze dostanę 2. Czyli ten Ring of Vision nie. Dobra, odrzucę pierścionek, no i odrzucę tę butelkę, co przerzuca czerwone kości. Butelka pójdzie do odrzutów sklepikowych, to pójdzie do odrzutów zwykłych i losuję z worka. No kurde, 20, tak? Ja wiem, że tam są żetony 20. Chodź 20. Ty. A, to jest 10 tylko. 10, 20, 30. Bardzo chcę ten przedmiot. Bardzo, bardzo, bardzo chcę ten przedmiot. Mogę też zekwipowane karty odrzucać. O! O! To tunikę odrzucę. A to jest w ogóle stałe +1. Ciekawe, czy już go sobie nie doliczyłem, czy nie oszukałem przed chwilą. Kurde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 powinienem mieć. Nie doliczyłem sobie. O, 8 dostępnych kostek. O, to jest dużo akcji już. Czyli co? Odrzucę tunikę. No i to Piercing Armor? Nie, no ten pasek odrzucę. Bo skille chyba nie są equipowane. Tylko są learned. Dobra. No! Woreczek. Jeszcze jedna dycha. Dawaj, dawaj, dawaj. No. Czy co? Ten dalej jest za mały. Tam tylko 3 palce jeszcze. I to jest... A te żetony się tak w takie rolki ustawiają i... 5! Nie! Kurde, wszystko sprzedałem i zabrakło. 10, 35. Zabrakło. Musiałbym obu moich przywołańców odrzucić. Co mi to da tak naprawdę? Jak będę nosił tego czarma. 3 czerwone kości do ataku. Nie, +2 za każde 5 widzenia. 2, 4, 5 czerwonych kości na atak. 1. I 10 pancerzy. Odrzucam. Odrzucam 2 karty. I losuję jeszcze raz z worka. Słuchajcie, jak wylosuję teraz te kości wredne, szare, czachy, czy tam piszczele, to... O, 15. Dobra. Kupuję to. 5, 10, 15, 30, 40. Boże. Tyle kasy mnie to kosztowało. Ale mam. Mam naszyjnik łowcy. Nie wiem, dostało dycha. To i tak już nic więcej nie kupię. Okej. Okay. No to ciach. Odrzucamy to. I wydaje mi się, że nie dociągam już dalej. Bo ja już dociągałem na koniec tury kartę. I teraz tura wrogów. I tura wrogów mnie boli.
Bo on mnie bije. I teraz już na pewno będzie bił we mnie. No ja go wytrzymam chyba, nie? Będę musiał kartę odrzucić. Jaki ja jestem baran, że ja tego nie doczytałem. Widzicie? Trzeba myśleć. Jednak w tej grze. No dobra, bije mnie. 4, ale nie, czekajcie. Może w ogóle nie atakuje. Wtedy chyba jego zdolność też nie będzie działać. No atakuje. Dobra. 4 karty. 4 kości. Za 30 mnie walną. No, nie boję się jego 30 ataków. Tyle. I muszę odrzucić kartę z ręki. Nie odrzucam ten naszyjnik, który właśnie kupiłem. No nie, no Jezu, jaki błąd. Okropny błąd. Dobra, początek następnej tury. Ja już chcę zapomnieć o tym, co się wydarzyło przed chwilą. Przygoda. Pusta skrzynia. I co? 3, 6, 8. 8. No nie zamienię się z pączkiem, tylko 5 wydam na założenie kapelusza. Płaszczyka. I zostają mi 3, żeby go zabić, nie? Dobra, i teraz policzę sobie jeszcze raz pancerz, bo ja mam chyba tyle samo pancerza. Dalej 50. 30, 45, 50. Dobra, ale oczek mam jeszcze więcej. 5, 7, 10, 11, 12. I bijecie, Grzdylu. Mam 3. Tak, bo za to zapłaciłem 5. I mam 3 kostki. To z 3 kostek odpalam minus 10. Nie odpalam nawet minus 10 ze swojego pancerza. A z kosy biłem? Nie biłem z kosy. No mam 8 punktów akcji. Z 3 kostek walnę cię. Z tego, na 5 czarnych. Na 5 czarnych. Dobra. Gin. 35, 40, 50. No chyba pancerz cały czas. Albo 5 życia tym razem sobie wezmę. On miał plus 5 życia. Dobra, ja go mocniej zbiję. I tego Elitę też mocniej zbiję. Czyli 20, 30 punktów życia. Dobra, już więcej nie mogę brać, bo moja kosa przestanie bić mocniej. Dobieram karty do 6. Raz, 2, 3, 4, 5. Kolejny Town Portal. Taki o Town Portal. Dobrze, mam jakieś przedmioty do odrzucenia. No w najgorszym momencie. Jest, dobra. Przede wszystkim schody. A jak schody? To patrzymy na mapę. Stairway dociągnęliśmy i musimy zdecydować, czy chcemy iść w lewo, czy w prawo, do Abyss, czy do Nether. Nether daje... Ja mam tak dużo oczek, że chyba pójdę do Abyssa. Tak. Dobra. Czyli schodki odrzucam. Wchodzimy do Abyss i natychmiast 3 karty, 3 wrogów wyskakuje nam. O, będzie wesoło, jak z tego sklepu wyjdę. Raz. 4 oczka, widzę go. 2, 16 oczek, dobra. Nie mam aż tak dużo. I 3, 0 oczek. Homunculus. Dobra, oni wyleźli, oni będą mi bić. Ale to dopiero za chwilę. Bo teraz czytamy dalej karty, które odsuniemy. Aha, czy ja za schody dostaję kartę na wymiankę? Nie, bo po co? Tarcza jakaś drewniana, beznadziejna. Przyjaciel elf. Plus 3 oczka daje. O! To dalej za mało. Pochodnia. Nie mogę jej nosić, bo ją się zakłada jak tarczę do drugiej ręki. Smoke Potion. Plus 2 oczka do wszystkich do początku następnej tury i plus 20 pancerza dla wszystkich. Tego będziemy używać zaraz.
No i tam portal. Idziemy do miasta. Dobra. Wyciągamy 3 karty. Potka kwasu, jakiś nożyk i potka teleportacji. Dobierz jedną kartę. Z discardu, lootu i merchantów. O, a tylko to 40 kosztuje. Znowu to samo. Sprzedam pochodnie i tarczę. I zobaczę, co dostanę w zamian. Jak wylosuję 20, to dalej mnie nie będzie stać. Moment. Town Portal jak zużyłem, to dostaję jedną kartę z notarii. Dobra, jest jakiś nożyk, którego nie będę mógł używać. Dobra, jak wyciągnę 20, to będziemy myśleć. Tam są 20, poważnie. Wyciągnąłem 5, dobra, to nie będziemy myśleć. Nie, koniec. Nie kupuję nic. Po prostu. Masakra. Okej. Stwory, potwory. Bijcie. Zdolności specjalne stworów, potworów. Co wy potraficie? Ten po prostu bije 4 kostkami. Ten ma plus 1 kostkę czerwoną za każdego Elaja, który jest w odrzutach. Tam jest mod na karcie, który mówi, że w talii. W odrzutach Elajów jest... Fuck. To zielone karty. Raz. 2. Jak tylko 2? 3. Plus 3 czerwone kości. Czyli ten ma 6 kości czerwonych. Ten ma... Ojej, co tu jest napisane? Odrzuć jedną kartę lutu albo kostek. Jak mnie zaatakuje. No dobra, rzucę te kostki. I on bije na 2 czerwonych i 2 zielonych zatrutych. Ok, czyli mamy 6, 2 plus 2 i ten jeszcze 4. Raz, 2, 3, 4. W kogo bijecie? No, aha, jeszcze mogą nie zbić. Oni w ogóle raz tylko rzucają wszyscy tą kostką pomarańczową i wszyscy biją we mnie. No, też czuję, że ta butelka to nie będzie do znajdywania ich, tylko do uciekania przed nimi. 5, 10, 20, czekaj, 20, 30, 40, 50, 65. Ja mam 80. Psi! Cieniasy. Dobra. Początek tury. Przeżyłem. Idziemy jakąś skrzynkę znaleźć, albo beczkę. No, znalazłem skrzynkę, ale jest pusta. Cholerniki. Mam tak dużo punktów akcji, że zagram sobie elfa. Ciup. I bombę, żeby mieć... O, elf daje mi 3 oczka. Mam 15, a oni mają plus 2. Czyli tamten ma 18. Jak wypiję tę butelkę, to będę miał 17. Dalej mi nie pozwoli go zobaczyć. No dobra. To co? Ja mógłbym w sumie walnąć z mojego Bloodlusta. Ile ja za elfa zapłaciłem? 3. Ja mógłbym walnąć z mojego Bloodlusta z 3 kostek. We wszystkich.
Nie, to jest 5 czarnych kości. Dam radę? Ten ma 55 plus 5, 60. Jest szansa, ale wtedy elf mi nie będzie mógł pomóc. To nie ma co być pazernym. Walnę. A, dobra, minus 10. Używam tej zdolności. Minus 10 pancerza do mojego pierwszego ataku. I walnę z tych 3 kostek na 5 czarnych pojedynczo w homunculusa. Homunculus ma 55 łącznie, 60, bo plus 5 za Abyss. 60 punktów życia. Ale ma minus 10 pancerza, więc nie 60, tylko 50 z powrotem. Chyba piątka. 10, 20, 30, cały czas. Całe szczęście, że nie biłem we wszystkich, bo nikogo bym nie zabił. Ale to był pojedynczy atak, więc mogę sobie prosić elfa, żeby strzelił ze swojego łuku teraz. Elf bierze 3 czerwone kości i strzela z łuku. Ile rzuciłem? 30 z 50. To są małe szanse. To nie elf będzie rzucał. Sorry, elf. Ja będę z mojej kosy bił. Na czerwonej i 2 czarnych. To powinno wystarczyć. Ewentualnie elf go dobije. Dobra, ja rzuciłem 30. Więc razem 60, więc nawet bym go pokonał, gdybym nie dał mu minus 10 do pancerza, jest pokonany. Oczko sobie dobiorę. 16. No. Okej. No i teraz elfik strzeli 3 czerwonymi do złodziejaszka. Może go pokonać? Nie, bo on ma 40 punktów życia. To nie strzeli. Odpocznij sobie, elfie. Ty sobie odpocznij, a oni nas będą bili. Odzyskam moje punkty akcji. 4, 7, 8. Dobieram jeszcze karty. Dobieramy karty do 6. Mamy 2. 3 to książka. 4. O nie, kombat kolejny. 5. I schody. Słuchajcie, jeśli odsłoniłem równocześnie schody i kombat, to kombat mogę cofnąć. Tak po prostu. Nie teraz. Teraz mam go wziąć. To gdyby mi nie było wrogów, to by tak było. I czytamy ją od lewej. Najpierw tom 5. Przeczytamy. Ostatnia czytanka, słuchajcie. Już zbliżamy się do sukuba. Bo jeśli się nie domyśliliście, to bossem jest sukub w tym questie. Czy tam w tym rozdziale pierwszym. Więc przeczytamy sobie ostatnią czytankę, jak to tam się zbliżamy. Spotkaliśmy Jessikę. Jessica jest wyrocznią. Podejdź, czuję zwątpienie w twoim sercu. Mroczny szuka przebudzenia tych, którzy śpią pod ziemią. Lastwood to dopiero początek. Twoja droga prowadzi przez sukuba. Zwlekaj z ostatecznym ciosem, a twoja porażka stanie się pewna. Niech bogowie mają litość nad twoją duszą. Efekt tomu. Gracze mogą dowolnie przeorganizować pedeki swoje oraz dzielić się kartami zgodnie z zasadą dzielenia punktów atrybutu. To ja mogę sobie poprzesuwać coś. I szczerze mówiąc, to ja jestem zadowolony z tego, jak mam to wszystko ułożone. Jakoś tam mi nie zależy. Dobra, nie ruszam, zostawiam. Czyli co? To był tom. I w zamian za przeczytanie książki dostajemy kartę z Natalii. Czarna dziura. Przerzuć jedną kostkę. For each 2 enemies you play. Za każdych 2 wrogów. Co to jest to? Tu znalazłem jakieś fatłaszki. I teraz jest kombat. Dociągamy jednego wroga. I on przychodzi i ma 6 oczek tylko, więc go widzimy. Tego gargulca paskudnego.
Odrzucamy tę kartę i dociągamy kartę z Natalii na wymiankę. Chrop, to jakiś krótki mieczyk. Teraz, jak już w sklepach byłem wszystkich. I schody. Schodzimy na najniższe piętro. Odrzucamy tę kartę tego netheru i altara nie wybraliśmy. I mamy do wyboru albo Tum, który daje 4 ukrywania się, albo 2 plus 2 ukrywania się i 10. Kurde, no ja... Nie no, da mi plus 10 punktów życia. Bo ten spiryt wściekły mnie zniszczy. A tak, ma dalej 18 i mam szansę go dorwać. W krypcie bym nie miał szansy go dorwać. Dopóki bym nie zabił i... dobra. Już wziąłem. Oni nie są jacyś super pancerni. Ale wszedłem tam. Muszę wystawić do gry bossa. Już! W mauzoleum siedziała. Patrzcie, znalazłem ją. Okej. Sukub wchodzi do gry. Ukrywanko 3. Widzę ją. Chcecie zobaczyć, jak Sukub wygląda i jak działa? To lecimy. Tada! To jest boss. Słuchajcie, dotarliśmy do bossa, do ostatecznego demona. Jak ją pokonamy, to wygraliśmy. Także jest już endgame. Zbliżamy się do finału. Jest jeden problem. Ona będzie biła pierwsza. I to dość mocno. I jeszcze nam experience zabierze. I uwaga, jak ją zabijemy, to będzie miała jeszcze drugą stronę. Będzie jeszcze gorzej. Masakra. No ale no co zrobicie? No, trzeba to trzeba. Nie mamy innego wyjścia. Przyjmujemy na klatę. Przyjmujemy na klatę, po prostu lecimy. Ojejku. Co możemy zrobić? Nic. Możemy przyjąć na klatę po prostu. Liczymy. Ten bije za 3, czyli za 6 kości. 4. 6. Ten bije 2 czerwonymi i 2 zielonymi. Gargulec bije tylko 2 czerwonymi, ale zabieram 20 pancerza. A ten dober nas bił chyba. Musieliśmy stracić 1 żeton lutu. I pani koleżanka bije nas 12 czerwonymi. 2, 4, 5, 7, 9, 11. Chyba mam za mało pancerza. 12. Chyba powinienem był poprzesuwać kostki. Ja nie potrzebuję aż tylu punktów akcji przecież. Masakra. No dobra, byleby przeżyć. Byleby przeżyć po prostu. Teraz już nic nie poradzę. Nie mam nawet... Nie miałbym się za co wymienić, z kim wymienić. Dobra. Bierzemy te wszystkie kości i sprawdzamy, w kogo oni chcą bić. Nie trafili! Nie trafili! Udało się! Tacy 2 karty z ręki. Boże. Jaki fartusz! A tyle się kości naliczyłem. Wiecie co, ja te kości, których się tyle naliczyłem, ja je sobie tu odłożę, bo oni zaraz będą bili za tyle samo prawdopodobnie. Ale najpierw ja. Beczułka, bo jeszcze sobie skrzynkę rozwalimy. I jest mała złota skrzynia. Dostaję super przedmiot od handlarza. Super przedmiotem od handlarza jest butelka twardej skóry. Inna postać albo... postać lub przyjaciel dostaje twoje punkty życia jako pancerz. Do początku swojej następnej tury. Może się przydać, bo to jest zawsze 30 więcej pancerza. Dobra, co ja zrobię z moimi kartami? Zagram sobie tę czarną dziurę. Mogę mieć 5 skilli, więc zagram sobie 5 skilla. Aha, jak działa czarna skóra? Czarna dziura. Mogę przerzucić
jedną kostkę swoją czerwoną za każdego wroga w grze. Za każdych 2 wrogów. Ich mogę ignorować ewentualnie w ramach czegoś tam. Czy ma sens cokolwiek zagrywanie? Nie, bo nie mam nic innego do zagrania. Czyli tak, pójdą 3 kostki tutaj, zużyję to i to. Elf strzeli i ja zużyję 1 kostkę tutaj. Zostały mi 4 kości. Moment, mogę się zamienić. Mogę combat roby. Nie, najpierw pączek coś odrzuci. Odrzuci coś, czego nie potrzebuje i dobierze coś. Ja teraz mogę się z nim zamienić. Postać i jej zwierzaki ignorują 2 czerwone kości. Ja wolę ją zabić po prostu. Chyba wezmę sobie... Mam 4 kości jeszcze dostępne. To sobie szkieleta zagram. Tak po prostu. Zawsze to 3 kości czerwone więcej będę miał do ataku. Moment. Nie, wezmę cyklon. To jest 5 kości więcej. Czerwony. A może cyklon w następnej turze? Jeśli się uda przeżyć. To będę sobie miał 8 kości więcej, nie? No, ja tak zrobię. Najpierw szkieleta. Szkieleta i zagram go za 4. On się nie wlicza do limitu. Będzie mógł grać i będziemy go zaraz aktywować. Jeszcze elfa nie aktywowałem, tego jeszcze nie aktywowałem. Tego też jeszcze nie aktywowałem, tego też jeszcze nie aktywowałem i tego też jeszcze nie aktywowałem. Dobra, wydałem wszystko. Znaczy mam wszystko przygotowane. I teraz pytanie. Ale chyba ja wypiję tę butelkę, która da mi plus 2 oczka. Będę miał 18 oczek. Jezu, nie masz plus 10 życia wszyscy. Ale 18 oczek pozwoli mi zobaczyć jego i ja zabiję wszystkich po prostu. Użyję mojego turbo ataku, żeby bić we wszystkich. I liczę na to, że się uda. Jak się pozbędę tych 3, to mam dużą szansę przeżyć. Tylko że oni mają... Aha, jeszcze minus 10 pancerza będą mieli wszyscy. O tego się boję, że mi się nie uda go pokonać. Zobaczymy. Zobaczymy. Powinno się udać. Dobra, zużywam tę butelkę. Mam plus 2 oczka. Ja sobie tutaj położę, żeby pamiętać o nich. Więc mam 18 oczek w tym momencie. Więc zaczynam widzieć tego ducha. I rzucam 5 kostkami czarnymi we wszystkich. Bo Bloodburst mówi, że jeżeli mam 35 punktów, mniej niż 35 punktów życia, a mam mniej, to zmieniam ten atak na walący we wszystkich. Aha, moment. Jeszcze używam do następnego... A, to jest tylko do pojedynczego ataku. Nie we wszystkich ataków. Może lepiej ją zabić? Ale zabicie jej... Nie. Wszystkich. Wszystkich zabiję. Chodźcie wszyscy. 30, 40, za 50 walnąłem. Oni mają plus 10 życia. 30, 45, nie żyjesz. 10, 20, nie żyjesz. 45, 55. A ja walnąłem za 50. Nie mam jakiegoś przerzutu czy coś. No nie mam, na czerwone kości mogę mieć przerzut. A nie rzucałem czerwonymi kostkami. No niestety. Dobra, zabiję 2. Ich sobie wezmę jako expa. I wezmę ich sobie jako pancerze. Plus 20 pancerza. To jest 70. Jest szansa, słuchajcie. To nie jest tak, że przegrałem. Bo teraz gargulca walnę z całej reszty po prostu.
Nie? Dam mu minus 10 do punktów życia. Dam mu dwie czerwone i dwie czarne i czerwoną kostkę. Czerwoną i dwie czarne. I bijemy. Dobra, mamy 25. Ok, ale to nie koniec. Teraz przyłożę mu też mój szkielet. Za 3 czerwone kostki. Ło! 25 kolejne. Dobra, ile to jest razem? Tu jest 20, 40, 50. On ma 10 pancerza mniej, czyli nie ma tam tego bonusu po prostu z Graveyarda. Więc ma 45. Już, nie żyje. Pięknie. Padł. To co? Dokładamy go do tarczy. Kolejne 10 tarcz. Zdobywam. 80 mam tarcz. Skończyłem tur. No tak, no. Mogę jeszcze odpalić przerzuty kostek, ale nie potrzebuję. I mogę odpalić elfa, ale też nie potrzebuję. Dobra, odzyskam swoje 8 punktów akcji. 7, 8. Przygotuję sobie kosteczkę dla szkieleta też. I przygotuję sobie kosteczkę. Tutaj jedna, tutaj druga. Do zużywalnych akcji. Dobra, słuchajcie. Mój plan się może powieść. Bije mnie dziewczyna. Swoimi 12 czerwonymi kostkami. Tylko pytanie, w kogo ona uderzy? We wszystkich. No kurde. Dobra, ale u mnie wszyscy my mamy plus 20 pancerza. Ekstra. No to cały czas działa. A, jeszcze czekajcie, zanim ona mnie bije, to jeszcze karty dociągnę. Może będą jeszcze jakieś ochronki. Dociągamy kart. Ile? 4. Raz, 2, 3, 4. Kolejny przyjaciel. Ale słabszy, jakieś ogłuszenie. Dobra, to bym chciał wziąć. Blizzard to jest czar. No dobra, no mamy jakieś karty. To ona mnie leje tymi 12 swoimi. 2, 4, 6, 8, 10, 12 kości. Bij babo. Dwadzieścia, 40, 50, 60, 65, 75, 80. Ja przeżyłem. Ale niestety chłopaki, którzy mają 45 plus 20, 65. Mogę szkieleta uratować. Używając butelki żelaznej skóry. Dodam mu moje 30 punktów życia. Bo to już miał. I tutaj 30 moich punktów życia jako pancerz. I on przeżyje. A elf niestety padnie. Dobra, żegnaj elfie. Martwy, żegnajcie butelki, które przestały właśnie działać. Szkielet przeżył, ja przeżyłem. Nie jest najgorzej. Sukub dzielnie się broni. Dobra. Tych kostek nie potrzebujemy na razie, bo to nie jej. Ona ma swoje 12. Mam tak dużo pancerza, że chyba się uda. Jestem dobrej myśli. Dociągniemy, znajdziemy skrzynkę, rozbijemy. O! Jest ołtarzyk. Jest ołtarzyk. Dobierz 2 karty o... Aha, lutu. No dobra, to jakieś pieniądze znalazłem. No to... Jeszcze pewnie kości znajdę. 2.
Uwaga. Raz, dwa. O, teraz 20 kasy znalazłem. Ciekawe na co. Może będzie jakiś sklep? Jeszcze. No dobra. 2 karty tu dociągnąłem. Mogę zagrywać karty swoje z ręki. Za 4 gryfa. To on na 6 kościach bije. 4 punkty akcji, żeby zagrać gryfa. No i leć gryfie. Gryź. Od razu. I co? Oczywiście minus 10 jej pancerza zdejmiemy. A co? Natychmiastowo. Ja nie wiem, jak ja to robię. Gryf bije na 6 czerwonych kościach. 4, 6. Tornado miałem kupić, ale w następnej kolejce. Gryf uderzył za 20, 30, 40. Dobra, nawet nie wiem, ile muszę jej wbić. Zaraz się okaże. Gryf, ja się do gryfa dołączam za 3 moim Bloodburstem. 5 czarnych kości. No i teraz już biję pojedynczy cel, bo nie mam więcej niż jednego celu. 5 czarnych kości dorzucam i... Och! 30, 40, 50, 5 i tutaj było 40, to jest 95. Dobra. Odpalimy teraz szkieleta. 3 czerwone kości. 15 dorzucił. Dobra, nie wiem ile to jest. Znowu się pogubiłem. Tam miałem 50, a tu mam 20, 30, 40, też 50. To już jest 105. Ale to nie koniec. Bo mam jeszcze kosę. Na jednej czerwonej i 2 czarnych. Ja mówiłem, że tam 100 już jest, nie? Dobra, no znowu nie ten przycisk. Dobra, i jeszcze 25. 130. Mam 130 nastrzelane. Ona ma 10 pancerza mniej. To znaczy, że ma tylko 10 pancerza. 10 pancerza i 90 plus 10. 110. Rozwaliłem ją. Yes! I co? No niestety nie zabieram jej do ręki. Obracam ją na drugą stronę. Ona jest wściekła i będzie bić dalej. I będzie biła teraz na 15 kostkach. Wiecie kiedy? Już zaraz. Masz tu 3 kostki dodatkowe dla ciebie. I jak będzie biła... A, czekajcie, ja musiałem stracić, jak ona mnie biła poprzednio, 2 XP-ki. Niestety, ale to straciłem sobie 2 zasięgu widzenia. O. Tak zrobimy. To na odrzuty. A teraz jak jest przekręcona na stronę B, to natychmiast wszyscy muszą stracić 1 XP-ka. No to stracę jeszcze 1 punkt widzenia, tak? Ile ona ma? 3 ukrycia? 5 ukrycia. A ja straciłem właśnie 3 zasięg widzenia. Ja w ogóle tutaj odłożyłem gościa, nie? Tego pokonanego wcześniej. Czy nie? Nie wiem. Nie. 3 zasięg widzenia straciłem. Czyli mam 13. No dobra. Jakoś tam specjalnie mnie to nie boli. I potem od tej pory, jak będzie mi biła, to będzie też mi zabierać jednego XP-ka. I będzie biła za 15. Dobra, no ja czuję się dość pewnie. Już w tym momencie. Bo co? Bo zaczynam kolejną turę. I wyciągam znowu przygodę. I tym razem znalazłem pułapkę. Mimika. Tracę kartę z ręki. No dobra. To stracę... O, nawet nie wiem co to było. Moja tura. Mało mam kart, nie? U Poczka się coś nie uzupełniło? Nie wiem jak to możliwe. No trudno. Uzupełnię mu na koniec tury. Ja chyba od Poczka sobie wezmę, dam mu te szmatki.
Nie no, Pączek musi mieć 4 karty. No jak to? Ja zabrałem i mu nie oddałem? Aha, może do śmietnika wyrzuciłem. Ma jakąś tam tarczę. Dobra, w nosie mam jego tarczę. Dam mu też swoją tarczę do zestawu. I wezmę sobie cyklon. B. No i co? 8 punktów akcji. 7, 8, a tu masz Gryfik swoją własną kosteczkę. I co? Ja na pewno wydam 3 tutaj. Na pewno wydam 1 tutaj. Zostało mi 4. To zagram Blizzarda. Za 4. Tak? To zaczniemy od Blizzarda. 4 mam... Aha, oczywiście Piercing Armor. Włączamy. Tego jeszcze nie użyłem, tego też jeszcze nie użyłem. 4 kości plus 1 za każde 3 książki, które mam. To znaczy, że rzucam na 5 kostkach. Ok. Dobra. Jest 20, 5 i 0. 25. I 0. Dobra. Blizzard spada, bo to jest czerwonej klasy karta, więc muszę ją odrzucić po zużyciu. Następnie, no, użyję swojego ulubionego Bloodlusta i na 5 czarnych kościach przyłożymy dziewczynie. Bam, 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 bam. Dobra. 25, to jest 50. Tu jest jeszcze 25 kolejne. Ok, to 25 czeka. Lecimy dalej. Gryf. Na 6 pazurach swoich. 4, 5, 6. A tu jest 0, którego nie chcemy. Super. 25 to jest kolejna 50. Ej, to już setka? 115, 120 w tym momencie. A my jeszcze nie zwalniamy. Szkielet. No dobra, już właściwie to już kończymy. Szkielet na 3. Szkielet na 3. No, szkielet. Wow. 20 rzucił. Tu było 20 i tu jest 20, to jest 40. I ostatnia akcja bijąca. Czerwona i 2 czarne. Czerwona i 2 czarne. 25, 30, 40, 50, 150, 160, 170 i jeszcze mogę 2 kostki przerzucić. A dlaczego? A dlatego, że odpalam czarną dziurę. Przerzuć 1 kostkę za każdych 2 graczy. Dobra, przepraszam, nie mogę. 170 punktów obrażeń. No, dziewczyno. 85 i 30 minus 10 i 20. Dobra, i 35. To jest 115 po prostu. O, tak. Po dziobie dostała. I zmarła. A nie dostaniemy jej jako XPK niestety. Po prostu ją pokonaliśmy. Wygraliśmy. Teraz uwaga. Dla nas jest to już koniec. Bo przeszliśmy scenariusz, no graliśmy pojedynczy scenariusz, nie jakąś tam kampanię. Więc po prostu zwyciężyliśmy i należą nam się brawa. Dla dzielnych szkieletów też. I tyle. Ale gdybyśmy grali w kampanii i odblokowalibyśmy, bo słuchajcie, tu się odblokowuje rzeczy w kampanii. Ja wam pokażę. Tu jest taka karciocha. I tu się zaznacza, kto gra, jaką klasą. To jest niezaktualizowane jeszcze z poprzedniej tej edycji, więc nie ma tutaj mojej klasy narysowanej. Nie szkodzi. I się zaznacza, jak się wygrało zwycięstwo, to się potem odblokowuje różne. Znaczy w ogóle to się 3 bonusy od razu odblokowuje, to są dla całej drużyny bonusy, a potem można następne dostawać. Przeróżne tu jest opisane, co one konkretnie robią. I jak się odblokuje bonus, słuchajcie, osiołka, muła, bo jego trzeba sobie odblokować w kampanii, to potem następny, który sobie można odblokować, to jest bonus tajny portal. I wszyscy, którzy grali w tego komputerowego Hellblingera, to kojarzą, co to jest.
taki tajny, czerwony portal, z którego słychać mu. I w tej grze też można wejść po pokonaniu demona, można wejść do tajnego portalu. I to wygląda w ten sposób, że aktywujemy sekretny portal, dociągamy 4 karty musa, przepraszam, łosia i one wchodzą do gry. I walczymy z nimi. Raz, 2, 3, 4. Dobra. Oni się słabo chowają. Jeden ma 8, no ale to dobra. My wszystkich widzimy. I normalnie jedziemy tury i walczymy z nimi. I dopóki nie padniemy. To, że padniemy, nieważne. I tak wygraliśmy. Ale im więcej jeleni, łosi pokonamy, tym więcej kart będziemy mogli zostawić sobie na następną rozgrywkę. No, zostawić. One po prostu trafią do naszego osiołka. Te karty, które mamy zagrane. To jest super. To jest sposób, bardzo ciekawy sposób na dodanie takiego łączenia rozgrywek między sobą, nie? Bo potem się można z tym osiołkiem wymieniać i sobie odebrać te swoje przedmioty, które się miało z poprzedniej gry. No, rewelacja. Bardzo ciekawe to jest. Jak będziemy grać kampanię, to będziemy tego używać na pewno. Tak samo jak wszystkich pozostałych dodatków. Czy to nie jest dodatek, to jest po prostu taka opcja w grze standardowo. No tyle, no my wygraliśmy. Było bardzo ciekawie. Wy chyba też trochę wygraliście, bo poznaliście grę i nawet zasady trochę, całkiem, wszystkie chyba. Nie, wiecie z czego nie spotkaliśmy jedynie? Zaraz wam powiem. Albo teraz wam powiem jeszcze, zanim przejdziemy do podsumowania. W tej talii eventów, tam gdzie beczki otwieraliśmy, tam jest jeszcze jedna fajna rzecz. Tam można questa dostać. I jak się znajdzie questa, można mieć tylko jednego questa. Jego się kładzie tutaj na planszetce. I ten quest ma napisane, co trzeba zrobić. Tak, to jest quest eksterminacja i on ma gwiazdkę, znaczy, że kiedykolwiek, jeżeli nie ma wrogów w grze, to znaczy zabiliśmy akurat wszystkich, to on trafia jako XP i go sobie dobieramy, kładziemy sobie jako doświadczenie i tyle. Inne questy wymagają innych rzeczy, jest ich tutaj całkiem sporo. No, tylko my mieliśmy szczęście do pustych beczek przez pół gry. Jest ich całkiem sporo, są różne rzeczy wymagają i albo dają nam jakieś przedmioty, mogą nam dać, czy tam loota dodatkowego, albo właśnie XP-ki. Super sprawa, bardzo przyjemne. Naprawdę. Naprawdę przejdźmy do podsumowania. Pogadamy sobie. No tak, to był Hellbringer. Przyniósł nam piekło, ale my przez te piekło przebrnęliśmy i... No i co? Grę poznaliśmy. Znaczy wy poznaliście, ja już trochę znałem. Ja poznałem, jak to jest wygrać. Bo pierwszy raz mi się udało pokonać przeciwników wszystkich. Nie jest łatwo. Znaczy jakoś super trudno też nie było, chociaż były takie momenty, że uciekałem się już do ostatecznych rozwiązań. Parę błędów zrobiłem fatalnych, zwłaszcza w tym sklepie. Po prostu głupie co zrobiłem. No ale to mniejsza o to. No, jaki gracz, takie efekty, nie? Co? No słuchajcie, to jest karcianka, ale to jest karcianka, w której rzuca się 20 kostkami. I te kostki... No okej, to nie są kostki 1 do 6 i musisz wyrzucić 5 albo 6, żeby coś tam. One w naprawdę większości przypadków, ja tak mało zer wyrzuciłem przez całą grę, że po prostu dadzą ci prawdopodobnie coś, a czasem coś lepiej. A tymi czarnymi jak się turla, to w ogóle zawsze ci dadzą coś. Tylko może czasami liczyłeś na więcej niż dało. Więc super. Wrogowie, no są wrogowie, przychodzą wrogowie, my ich lejemy, nie? No wiadomo, to nie są całe hordy wrogów jak w Diablo, chociaż możecie sobie wyobrazić, że to są całe bandy i ich biegają. I cały czas są groźne. Niezależnie od tego, jak bardzo ich zranicie, a dopiero jak ich pokonacie całkiem, to groźne być przestają. Sklepik? Super, dodatek ze sklepikiem. Dodatek z beczkami?
świetny. Ja nie wiem dlaczego teraz o dodatkach mówię, ale jak już mówię, to mówię. Ten nowy dodatek z nowymi postaciami, no postać, kurde, Nekromanta, był bardzo ciekawy. To, że on miał mało punktów życia i ja się dopiero bardzo późno zorientowałem, że jednak muszę dużo tego pancerza kupować. No ale tak mi się... No coś za coś, nie? Bo strasznie mi się podobało to zagrywanie dużej ilości minionków i po prostu mówię, a dobra, teraz wybijcie. A ja tu, o dobra, to wam pomogę tą kosą, raz sieknę, nie? No, rewelacja. Bardzo przyjemnie mi się grało. To, że się w tej talii wielkiej, z której się losuje nasze po kolei tam przygody, kroki, tam się trafiają przedmioty dla wszystkich postaci. I części z nich w ogóle nie można używać, bo są tylko dla kogoś. Części z nich można używać, ale nie dostaniemy bonusów. Skilli to w ogóle można używać wszystkich, tylko nie można się nauczyć na pamięć, więc inne niż własne są jednorazówkami. Więc to nie jest tak, że tam się martwe karty losuje, nie? No ja odrzucałem wszystkie bronie i wszystkie tarcze, bo mi się ta kosa moja podobała, chociaż ona nie była już tam pod koniec chyba najlepsza. Tak naprawdę, bo to były 3 kostki. Pewnie lepsze przedmioty znalazłem, zwłaszcza, że mógłby wtedy nosić i czerwony i zielony przedmiot. Była moja kosa. Także ze startowym przedmiotem do końca gry biegałem. To, że można w sklepiku natrafić na przedmioty z zestawu, no rewelacja, po prostu świetne. Sama walka, okej, mi się podoba to, że wszyscy wrogowie biją na raz, oni po prostu liczą swoje wszystkie kostki, rzucają tymi kostkami, liczysz te 5 i 10, co wyturlali i patrzysz, czy było więcej niż ty miałeś. I tyle. No i ekstra, i o to chodzi, że może być tych wrogów dużo i oni mają dużo kostek i jakieś tam różne zdolności, ale to wszystko naraz działa i nie trzeba każdego po kolei rozpatrywać, nie? My jak bijemy, to też, no nie trafiłem? No dobra, to drugiego ataku jeszcze użyję, tak? Połączę te 2 ataki, żeby uderzyć go mocniej i jeszcze mocniej, aż w końcu padnie. Po prostu, no może nie zabiję wszystkich wtedy, ale też nie przepadają te ataki. No to jest bardzo dobry sposób na mitygację, czy tam, no, zmniejszanie tego elementu losowego, nie? Że coś jeszcze z tym można zrobić zazwyczaj. To, że zabijając wroga dostajemy jego nagrodę, bo bierzemy go jako XP-ka i od razu sobie coś ulepszamy, dzięki czemu możemy kombować i jeszcze następną akcję zrobić i jeszcze następną, no bomba, no po prostu świetne, świetne, bardzo przyjemnie. Ten dodatek, który dodaje mapę, że chodziliśmy po kolei. Normalnie w grze tej super podstawowej to te karty lokacji po prostu odpowiednie według tego, co nam tam powiedział scenariusz, wkładamy na kolejne piętro. No i tyle, no po prostu dochodzimy i tam wchodzimy. A tu mieliśmy jakieś decyzje, nie? I tam w prawo czy w lewo. Mikrodecyzja, mała. Zajmuje to oczywiście dużo miejsca na stole przy okazji, ale okej, mi się podoba. Równie dobrze to można z tej kartki pomocy czytać, gdzie byliśmy i dokąd możemy stamtąd pójść, albo z instrukcji, żeby tego nie rozkładać na planży, tylko dobierać odpowiednią kartę. Przepraszam. No super, no mi się ta gra podoba, no. Ja czekam na tę polską wersję i już teraz wam obiecuję, że zagramy w tę polską wersję. Tu na kanale tak szybko, jak tylko będzie się dało. Przy odrobinie szczęścia. Dobra, no dobra, to i tak muszę powiedzieć, że ja już jestem dogadany z wydawcą, że będziemy w stanie zagrać może jeszcze w trakcie Pledge Managera, jak to całe spolszczenie będzie gotowe i tam jakieś testowe, wydrukowane, to ma się to pojawić wtedy na kanale, czy ja teraz tura. Już teraz zapraszam, będzie bardzo przyjemnie. Tyle. No pewnie ma to wpływ jakiś na mój odbiór tej gry, to, że pewnie ma. Nie uniknę od tego. A wy widzieliście, jak się gra i jak to działa. Zasady znacie, to sobie sami ocenicie rzetelnie w takim razie, nie? Czy to fajne, czy nie fajne. W tym momencie do kupienia na GameFoundzie jeszcze Late Pledge trwa, przy czym w tym momencie jak ja to nagrywam. Ale to jeszcze przez parę miesięcy chyba. Także na spokojnie. Link znajdziecie w opisie. Są tam też inne linki do Discorda naszego,
na Facebooka naszego, możecie stamtąd wejść, tam nie wiem, na Twitchu nas też odwiedzić i polubić. Chociaż jak jest na Twitchu, to jest też na YouTubie, więc nie musicie tam przechodzić. Wystarczy, że lajka tutaj dać i suba. A jakby dacie suba, to będziecie słyszeli o naszych nowych, kolejnych slimach i o tym, jak jakieś filmiki wypuścimy. Sekcja komentarzy jest też na dole. I wiecie co? Bo ja miałem mieszane uczucia co do jednej rzeczy. Tu leży taka paćka. Znaczy, bo ja w ogóle grałem na macie, tak? Mata to, no wiadomo, po tym się nie pisze i tak dalej. Jest w pudełku planszetka tak, z takich puzli wkłada i jednym z tych puzli jest właśnie ta paćka. Paćka do pisania statystyk. I potem trzeba pisać mazakiem. I ja byłem trochę sceptycznie do tego nastawiony. Kurde, mazak, znowu rysowanie po grach, już miałem to w tym, jak to się nazywało, w Mass Effectie i mnie to wkurzało, nie? A tu słuchajcie, patrzcie, ja tu palcem pojeżdżam, wy tego nie widzicie, ale jadę palcem po tej 13 i to się nie zmazuje. Ta 13 jest dalej widoczna i tym ścieraczkiem na mazaku to trzeba się postarać. Jest taki myk, że jak się narysuje po tym starym, co już było, jeszcze raz na świeżo, to potem się łatwo zmazuje. Bo jest alkohol w tym w pisaczku, nie? I jest łatwiej. Jak się boicie, że wam się zepsuje ten mazaczek, to można ręką, o tutaj. A jak się boicie, że wam te mazaczki się skończą, to uwierzcie mi, ich jest przede wszystkim 4 w pudełku. Więc możecie grać w 4 osoby, albo grać solo i wtedy macie 4 mazaki. A poza tym to można kupić, to grosze kosztuje. Replacement taki. Ja nie wiem, w koszulki pewnie będziecie inwestować, to sobie w mazaka też zainwestujecie. I ja uważam, że... Aha, właśnie, wracając. Ja uważam, że to jest dobry pomysł. Bo my tych statystyk mamy tyle, w tylu miejscach, przeróżnych, że liczenie tego za każdym razem jest bez sensu. A tu macie sobie zapisujecie. Jak się zmieni jakaś statystyka, to sobie napiszecie, że się zmieni. Jedyne czego brakuje to sposobu na oznaczanie, ile punktów akcji zużyłem, co już odpalałem, co jeszcze nie. Ja wymyśliłem sobie, żeby tych zielonych kostek do tego używał. Tą pustą ścianką do góry. Ale kurde, przydałyby się w grze jakieś żetoniki do tego. Jakieś takie kryształki, czy coś, nie wiem, małe błyskawiczki w postaci żetonu, czy tam czegoś, nie? Żeby tę staminę widzieć oprócz tego. No bo przecież nie będziemy w trakcie tury, mając 7 punktów akcji, 7 razy tam mazać i pisać 6 i 5 i 4. To bez sensu. No, dobra. To jest mój zgrzyt w tej grze, ale to jest taki, no jest zgrzyt. Ja bym to zrobił inaczej, to zrobił inaczej. Ale to nie ja robię tę grę. Nie wiem. Bo ja prosiłem, żebyście napisali. To napiszcie mi w komentarzu, jaki inny jest sposób ewentualnie na śledzenie jaki jest wasz pomysł na śledzenie ewentualnie w tej grze, czy tego typu grach. Punktów akcji wydanych, do wydania i tak dalej. Koniec gadania. Zapraszam na kolejny materiał. I tyle. Ja byłem... Nie, właściwie to jestem. Cały czas jestem majzewnikiem. To cały czas jest kanał Terastura. I no jak zwykle powiem wam,